Aniuś, idź z kuchni. No, wstawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Bo tu nie będzie, Maniusiu, miejsca. Masz swój telefon? Tak, Nerwi. kolejny live z kuchni. A jak się dzieje, że jakby zablokowałam i przychodzą mi powiadomienia? Jak to się stało? Kogo zablokować? No, że dałam to samolot i wyciszyłam i przyszło mi. Teraz mi wskoczyło. W trybie samolotowym w Odorkoli nadaje z kuchni. No, dobra, nie chcę leci u ciebie. Czekaj, tylko ten samolotowy jest włączony i idzie to i to mnie zastanawia. No bo Wi-Fi masz podłączone. A tak jak nie ma Wi-Fi, to nie będzie tego. Aha, czyli jak jesteś się do Wi-Fi, a masz samolotowy, to i tak działa, i tak działa. Tak. No, człowiek się cały czas coś uczy. Cały czas się uczy. Na błędy. Dobra. Ziemniaki. Czy to są też te ziemniaki z tej paczki? Tak. Te, które są luzem, trzeba wykorzystać. Opóźnienie idzie. Tak, bo to jest. Teraz widzę, bo tak to nie wiedziałam. Ale przecież to będzie. Tak, weź. Dobra. Dwie osoby. Jedna. Czy w ogóle ktoś przyjdzie? Zobaczymy, czy w ogóle ktoś przyjdzie. Dobra. Czemu człowiek zawsze podbija rękawy? 17 osób. Siemano. Witajcie wszystkich. Znaczy witam was wszystkich serdecznie. Cześć Foxy Games. Viola Violeta, co serwujesz? A to niespodzianka na dzisiejszy niedzielny obiad. Ludzie już po obiedzie, a my dopiero gotujemy. Ale zobaczcie, biotorebka. Biotorebka. Co gotuję? A to się przekonacie, jak zostaniecie do końca, to będziecie wiedzieć, co gotuję. Aktualnie obieram ziemniaczki. Także obieramy, zobaczcie, mężczyźni też potrafią gotować i obierać. A może nawet i lepiej potrafią gotować i obierać. W ogóle powiedzcie, jak mnie słychać, jak mnie widać. Czy mnie dobrze słychać i czy mnie dobrze widać. Nie za ładny ten sweterek do gotowania. No nie. A co, mam w t-shircie gotować? No wiadomo, że nie w t-shircie. Więc gotujemy na niedzielną. A zwłaszcza, że dzisiaj, że wróciliśmy z kościoła, więc musi być ładnie. Więc musi być ładnie. Gotujemy. Zaraz wam pokażę co. Elizabeth, cześć. Witaj. Witam cię bardzo serdecznie. Wiecie co, sobie trochę przestawię, bo się będę musiał odwracać. Będą mi plecy bolały. 85 osób, siemaneczko. O, co to będzie teraz zmiana kanału? Gotuj z Albinem? Właśnie, może zrobimy zmianę, gotuj z Albinem. Chyba, że panie lubią, jak mężczyźni urzędują w kuchni. No wiecie, trzeba pomagać małżonce. Małżonka pachnie. Nie żartuję, oczywiście małżonka jest za ścianą gdzieś tam i słyszy, co mówię. Ale my się wymieniamy. Raz robi małżonka, raz robię ja. Ja robię często w niedzielę albo w weekend, jak mam czas. Sebastian, pan jest leworęczny?
Nie, to jest prawa ręka. Może tak oddaje kamera. Nie, to jest prawa ręka. Prawa ręka, zresztą widać pierścionek, obrączka ślubna, więc jestem praworęczny. Nie, nie jestem mańkutem, tak? Tylko nie mankutem. A jak się mówi? Mańkutem. No mówię, mańkutem. To nie mów mańkunem, Nie, no mańkun to kot. Kamera oddaje, widzowie, więc... bo przednia kamera obraca. No, a ty też masz tam, że leworęczną odbieram? Tak. Kamera, ja... Aha, nabrał mnie pan. No widzisz, no to nie chciałem, ale tak się widzisz. To kamera tak obraca. Nie wiem, może można to w ustawieniach zmienić, ale nie wiem jak ten. Do łazienki muszę. Słuchajcie, mam dużo do obrania ziemniaków, zobaczcie ile. Nie, no oczywiście żartuję. Nie, muszę tak zmieścić te ziemniaczki, żeby weszły tutaj do tej. A dużo ludzi w kościele było? Było dużo ludzi. Jak to w niedzielę? Jak to w niedzielę w polskim kościele jest zawsze dużo ludzi. Przynajmniej tam, gdzie chodzimy, bo to jest misja polska. To jest pomysł. Tak. Mam kratkowanie klatki. Może Wi-Fi nie masz włączone? Teraz już jest okej, a przed E, obrotami się... A jaki był ksiądz? Polski. Ksiądz był polski, więc ksiądz był z Polski. Ksiądz z Polski mówił po polsku. Tak, a jaki był ksiądz, to zawsze się mama pytała, jak nie chodziło się do kościoła, jaki był ksiądz, albo jakie było kazanie. Jak się same msze święte. Słuchajcie, obieramy. Nie wiem ile, ale tak, żeby było na 2 dni. Chyba. Właśnie, bo to jest 2 kilo skrzydełek. Czterdzieści osób. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gotuj z Albinem. Nie żartuję, kanał to jest Border Colimonio. A co było na kazaniu? No to musisz iść do kościoła, to zobaczysz, co było na kazaniu. A pewnie mama cię wysłała do kościoła. A ty nie poszedłeś i teraz ode mnie wyłudzisz. Nie. Zasuwaj sam do kościoła. Kazanie było piękne. O wdzięczności. O wdzięczności, że ona tutaj dopowiada. Także masz już wskazówkę, a resztę może w internecie sobie zobaczyć, jakie jest kazanie na dziś. No na pewno Nie zapomnieć na przykład... gdzie znajdziesz. Dzisiaj mamie podziękować, że ugotowała obiad. No. Też jest wdzięczność. Także żona dzisiaj będzie mi wdzięczna, że jej ugotuje obiad. Dokładnie. A po obiedzie spacer. Mąż będzie wdzięczny, że posprzątała żona. Po obiedzie? Przecież po obiedzie to ja zawsze sprzątam i tak. 25 osób. Słuchajcie, lajkujcie jak możecie. Bardzo mi to pomoże. Piszcie i komentarze albo oglądajcie i nic nie mówcie. Ja będę gotował. 36 osób. Witam wszystkich na moim kanale. Na kanale o psie. A ty gotujesz, panie, a o psie kanał. Pies leży tam. Pies leży i słucha. Jak był? Mogę podpowiedzieć, jak był Kim rozmawiam. Jak był kanał o psie, który jeździł koleją, to może być kanał o psie, który gotował z panem. O psie, który zgotował z panem. Żona mi tutaj podpowiada. No tak, tylko że on leży, nie pomaga. Jaka to pomoc? To jest mentalna. Mentalna pomoc. Wy już po obiedzie, przed obiadem? Coś ta moja publiczność mało pisze. Zaraz się rozkręcę, niech to pójdzie dalej. To jest pora poobiedniego... Wy już wszyscy po obiedzie, a my jesteśmy przed obiadem. Bo obiad się je o 15. Nie, obiad się już o 12 w niedzielę. Gdzie? No a jak ktoś do kościoła idzie, to jak ma O zjeść? 13. No. No to akurat. 13. No to są ludzie w trakcie obiadu. 13, a ja tutaj obieram, przygotowuję się. My małych dzieci nie mamy, więc nie muszę dzieci zjeść. Mamy dzieci. No mamy. O, dzięki za serduszka. Ktokolwiek to klika, dzięki bardzo i jak zostawisz jeszcze lajka, to będę bardzo serdecznie Jak te serduszka się wysyła? wdzięczny. Masz tam gdzieś.
po prawej stronie serduszka albo coś ten. Matko, mam nadzieję, że to nie jakaś fanka. Jeszcze ona będzie zazdrosna i będzie dupa z obiadu niedzielnego. Nie, oczywiście żartuję. Będzie szurany obiad. Będzie szurany obiad. Słuchajcie, tyle starczy? Zobaczcie, jak pięknie ubrał pan, Co to za ubieranie, jak to ubierasz nożykiem takim? No, trzeba sobie radzić. Trzeba sobie radzić. Nabieramy. Gotujemy. Nie wiem, czy tych ziemniaków już nie starczy, chyba że najwyżej zrobię połowę. Bo my lubimy dużo ziemniaków, jeszcze takich zapiekanych, bo to będą ziemniaki takie zapiekane ze skrzydełkami, znaczy zapiekane w naczyniu żaroodpornym. Myślałem, że zrobię może w folii, ale chyba nie. Gdzieś to było, o. Coś takiego dodam, mimo że już przyprawione są. Jestem żoną kochanego męża, spokojnie. No, super. Dobra, nie, to oczywiście był żart, ale możesz serduszka klikać. Edyta P. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i gotuj z Albinem. Tylko, że mąż nie był zazdrosny, bo będzie rozwód i co z tego później będzie? Nie no, żartuję. Ja jestem też, ja mam małżonkę, jakby ktoś był ciekawy, także spokojnie, tutaj nie chodzi o żaden romans, dziękuję. Tu nie chodzi, że wiecie, o żaden romans, to ma być spokojny live. Ja mówię, odpalę się, zrobię, bo ostatnio próbowałem robić, ale się nie wyszło i tak dalej, więc dzisiaj postanowiłem, że zrobię takiego live'a. Dobra, muszę iść po cebulę. Czy nie ma już cebuli? W tym worku? W tym worku. Okej, dobra. Na worku. Słuchajcie, mamy cebulę. Wilwer Tradendan Schreibt Sieben. Nie wiem, co to znaczy. Znaczy, nie rozumiem tego. Sieben, co tam piszesz? To jest live polski, więc po polsku. Proszę się uczyć polskiego, a nie po niemiecku tutaj pisać. My się uczymy w Niemczech niemieckiego, więc Niemcy nie się uczą polskiego, jak chcą na polski live wejść. Panie, jak to jakiś fan? No trudno. To odlajkuję. Zobaczcie, jaka piękna cebula. Nie wiem jak wy, ja dodaję bardzo dużo cebuli i czosnku do wszystkiego. Zaraz wam pokażę, jaki mamy piękny chorwacki czosnek. Piękny chorwacki czosnek. No, byliśmy w Chorwacji, kupiliśmy i to naprawdę jest całkiem inny w smaku taki czosnek chorwacki niż ten, co kupujemy chiński. Bo polskiego to chyba tak mało co dostać. Ej, ja mam ubraną cebulę. Monia? Ja mam ubraną cebulę jeszcze. Tak. Słuchajcie, jeszcze mam cebulę z wczoraj. Przecież Niemcy myślą, że wszyscy znają ich język. Tak, to jest prawda i powiem Ci, nawet jak byliśmy w Świnoujściu, to nawet polscy kelnerzy rozmawiają z Niemcami po niemiecku, ale to jest faktycznie prawda i to jest bardzo złe i myślę, że tak nie powinno być, bo Niemcy również się mogą uczyć naszego języka, jak przyjeżdżają do nas, do naszego kraju, do Polski. Do czego to podobne, żeby szef kuchni taki nawalony nadawał. Panie, jaki nawalony? Jaki nawalony, panie? Jak ja z kościoła dopiero wracam. Jaki nawalony? W restauracjach menu mają tylko po niemiecku. Tak. Tutaj jeszcze się chyba nigdy nie spotkałem, żeby w ogóle coś było po polsku kiedykolwiek w restauracji, a w Polsce chyba w każdej restauracji jest po niemiecku, no i wiadomo po angielsku. Każdy nie, ale nad morzem. No, do czego to podobne, żeby szef kuchni taki nawalony. Widzisz, że no? Dawaj, lej wina, bo mówią, że pijany jestem. A ja nic nie piłem. Nic nie piłem. Specjalnie. Co myślisz o gejowskich małżeństwach? O, sorry, ale na ten temat się nie będę wypowiadał, bo ja mam małżonkę, więc myślę, że to wystarczy. Co miałem zrobić dalej? Dobra, cebulę mam, myślę, że... A tą też dodam taką czerwoną, a co? Niech się nie zmarnuje.
no to jak się mają polskiego uczyć, jak my ich tak ułatwiamy. No właśnie, więc wiecie, no w Polsce ludzie chcą zarobić, nie? I dlatego restauracje tak to no zrobiły. Ja myślę, że to jest zły nawyk. Nie powinno tak być, no ale tak jest. To już nawet stawy małżowe są gejowskie. Dobra, to obieramy, myślę, że to starczy. Żona potrzebuje czosnek, a nie, czosnek mam. Słuchajcie, czosneczek chorwacki i jest całkiem inny niż polski i ten chiński. Naprawdę ludzie, raczej sam lekarz nasz polski tutaj zamówił sobie dwa takie, a teraz wam może pokażę. Tak, to się mówi, nie? Gdzie one są? Tam gdzie je położyłeś. Słuchajcie, specjalnie dla was wam przyszedłem to pokazać. Takie piękne warkocze sprzedają w Chorwacji. Ogólnie musicie dobrze szukać, jakbyście byli. No to kosztuje 10 euro taki jeden warkocz. To są takie piękne warkocze. To są kilogramowe chyba. Tutaj już trochę oberwaliśmy, ale mniej więcej tak to wygląda i czosneczek jest no po prostu mega. Sam lekarz nasz polski zamówił u mojej małżonki dwa takie warkocze. Jak będziecie chcieli, to możecie gdzieś tam u mnie na kanale zobaczyć sobie w którymś odcinku, jak jesteśmy w Trogirze. Jak jesteśmy w Trogirze, jak kupujemy 4 takie wielkie warkocze. Także to tak omijając temat. Ale muszę tutaj słuchać, gdzie można kupić chorwacki czosnek i jaki jest najlepszy chorwacki alkohol. Najlepszy chorwacki czosnek, co gotujesz? Gotuję, poczekajcie, bo tutaj widzę, że jest was dużo i ja tego nie nadążę. Co gotujesz? Będą skrzydełka w piekarniku z ziemniakami. Wiecie, czosnek, bla bla. Gdzie można kupić chorwacki czosnek i jaki jest najlepszy? No na pewno w Chorwacji. My żeśmy przywieźli sobie z Chorwacji, także na pewno z Chorwacji. Tak. Jaki jest najlepszy chorwacki alkohol? No chorwacki najlepszy alkohol, no to chyba rakija. No ale to są mocne alkohole. Ja tam proponuję chorwackie po prostu piwo i chorwackie wino, chociaż jest kwaśne. Myślę, że to ten produkty, na przykład skład na opakowaniu jest też tylko niemiecki, ewentualnie francuski i niderlandzki. Dokładnie. Na Węgrzech sprzedają też tak paprykę. O proszę. Niedźwiedzi. Nie, to nie jest niedźwiedzi czosnek, to jest chorwacki czosnek. Niedźwiedzi to są chyba w ogóle liście same, nie? Inna bajka, tak. No. Oglądasz mecz Polska-Litwa dzisiaj, czy raczej piłki nożnej nie oglądasz? Słuchaj, nie oglądam z tego względu, że Polacy zawsze przegrywali, jak ja oglądałem, więc postanowiłem nie oglądać i nie oglądam. Chociaż wiadomo, no człowiek zawsze tam za Polską jest, ale no mówię, nie oglądam z tego względu, że po prostu zawsze przegrywali, wiem, to nie patriotyczne, ale no ja piłki nożnej nie lubię, ja wolę bardziej jakieś WRC, takie rzeczy, nie samochody. Monio, rajdówki, o coś takiego. Także, no mówię. Chyba bardziej mi się podoba jednak siatkówka, bo chociaż w siatkówkę Polki bardzo fajnie grają i wygrywają. Przynajmniej często tak było, jak oglądałem, ale w ogóle nie mam nawet polskiej telewizji, więc nawet nie mam gdzie obejrzeć. Bo z tego względu, że nie oglądam telewizji polskiej, więc ani niemieckiej, ani żadnej. Bo tam nie ma co oglądać. Ja oglądam na YouTubie to, co inni nagrywają, czyli prowadzą o live'y, albo tam zapraszam was na kanał Michał Recykling, jak ktoś. Wpiszcie sobie Michał Recykling, to jest mój kuzyn, który zarabia kasę ze złomu, czyli rozbiera i pokazuje, ile można z tego zarobić. Także jak jesteście ciekawi, to może wejdźcie sobie do niego. Go nie ma akurat dzisiaj na live, ale zawsze jest. Więc jak coś, to no mówię, nie oglądam. Nie oglądam, bo się człowiek denerwuje. Tak, wszyscy oglądamy siatkówkę Polek tylko dla sportu i emocji. Panie, oglądałeś kiedyś niemiecką siatkówkę? Nie, no słuchajcie, nie. Ja do Niemiec, no nie będę komentował, ale
Nie, uważam, że Polki bardzo dobrze grają, zresztą chyba były mistrzyniami w którymś roku, nie? Bardzo dobrze grają i no jest na co popatrzeć, nie? Jest na co popatrzeć. Słuchajcie, muszę po cichu mówić, bo tam żona się krząta i co? Będzie rozwód. Będzie rozwód na live'ie. Nie, żartuję. Szacunek do swojego wolnego czasu. Nie mam szacunek do swojego wolnego czasu. No. Wiecie co? Chyba mi będzie lepiej, jak ja sobie położę tutaj tableta i tu będę czytał po prostu wasze komentarze. Wybaczcie mi, bo tak mi będzie po prostu lepiej. Tak mi będzie lepiej, więc musicie mi wybaczyć, bo muszę się tam cały czas schylać i mi to jest no niewygodnie. Gdzie to jest? Tutaj. O, widzicie? Tak sobie zrobię, tylko nie spadnie. Nie spadnie. Lekkoatletyka kobiet też jest bardzo emocjonująca. No, lubię. Często oglądamy jak były mistrzostwa jakieś czy coś. Oglądaliśmy bardzo często z małżonką. Dobra, słuchajcie, nie wiem czy to starczy czy nie starczy. Ej, starczy tyle? Starczy czy nie starczy? Tu jest czosnek, cebula, czy jeszcze cebuli? Nie, chyba zostawię. Marchew. A, właśnie, jakąś paprykę jeszcze dam. Dobra. To zostawiam. To do mycia. To dla żony. Nie żartuję, to tylko wystarczy opłukać pojemniki. Nie. Do zmywarki. Ok. Dobra, to mamy. Ale tu jeszcze zostały 2 czoski. Jeszcze dobieram te czoski. Ej, wy też tak macie, że wykorzystujecie takie pudełeczka. Pudełeczka wykorzystujecie do czosnku, cebuli, takie po lodach. Co to za narkoman? No, widzisz, jakiś tam jest. Na szczęście nie biorę żadnego świństwa i wam też nie polecam, bo was zniszczy. Dobra, obiorę to do końca, ten czosnek co mam, bo zostały 2 ząbki, więc obiorę do końca. O, nie będzie czyściutko. Ja lubię to, jak jest w kuchni, wiecie, porządeczek. Ja zawsze od razu zbieram po sobie, odkładam na miejsce, także wybaczcie, muszę to, jak na drużynę piłkarską ziemniaków, panie, masz. Muszę to odłożyć. Dobra, odkładamy, noża tylko nie wyrzuć. Co jeszcze? To też możesz odłożyć, to też. Co jeszcze? Dobra. Papryczki, tak. Aha, to są. Słuchajcie, papryczki. W ogóle nie wiem, czy wy, bo wam powiem. My kupujemy często taką torebkę. Ona, jak widać tutaj, kosztuje tylko 3 euro, nie? I w tej torebce jest dokładnie było 3,40 kg. To się chyba nazywa ratująca torebka. Czyli uratowana taka torebka, nie? No i różne rzeczy, tak jak na przykład tutaj były papryczki, czyli jakieś, do tego były ziemniaki, to pewnie są, wiecie, to pewnie są rzeczy, które gdzieś tam zostały rozerwane z takich jakichś tych woreczków, więc my takie rzeczy kupujemy, to nie jest nic złego, to jest wszystko, wiecie, świeże, jeszcze pachnie, nie jest jakoś tak, nie wiem, że jest nieświeże, piętłe i tak dalej, także fajnie kupujemy zawsze taką, raczej kupujemy, żona od mnie robi zakupy, więc kupujemy takie torebki, no i ratujemy te rzeczy, więc wiecie, 3 euro, za 3 euro 3,5 kilo, 3,5 kilo różnych warzyw, akurat tutaj było 2 kilo chyba ziemniaków, no ale widzicie, ale za 3 euro można, powiedzmy, tam jakiś obiad sobie wymyśleć, nie? Można ziemniaki, cebula, tam jakaś cytryna, mandarynki, więc myślę, że to jest fajne i namawiam was do tego, także też takie coś, jak jest tam w Polsce możliwość, myślę,
że warto coś takiego wspierać. Wykorzystujemy inne, nie po lodach akurat, ale pełno ich mamy. Głównie mrożony pietruszka i koperek. O, zajebisty sweter. Dziękuję, Karol. Słuchaj, to jest sweterek, dopiero ubrałem pierwszy raz dzisiaj. Ubrałem pierwszy raz, ale nie z tego względu, że live, tylko po prostu byliśmy w kościele, no i dzisiaj już się zrobiło dosyć zimno, bo 13 stopni chyba było, więc cześć kolego, Coco Chanel, cześć kolego. No ale dziękuję Ci, że Ci się podoba, jakbyś był ciekawy, to jest Pire Cardin, czy jakoś tak się nazywa. Z przeceny. Powiedz tak, co Ty Panie, w Niemczech mieszkasz i w przecenach kupujesz? A owszem, jak się mieszka w Niemczech, to i też się kupuje tanie rzeczy. Z przeceny za 30 euro ze 100 dokładnie. Nie mam metki, a może znajdę. Tak, dokładnie. Jakbyś był ciekawy, kolego, specjalnie dla Ciebie, to jest tej firmy sweterek i słuchaj, jakbyś był ciekawy, jaki to jest model, to możesz sobie tutaj wygooglować. Słuchaj, on ze 100 euro był przeceniony na 40 euro, więc kupiłem. Pire Cardin, tak dokładnie, Pire Cardin. Pire Cardin. Nawet nie wiem, co to za leszczu jest. Nie znaczy, słyszałem o tej marce, ale ja nie jestem taki. Akurat był na przecenie, to wziąłem, nie? Ile lat już jesteś w Niemczech? Jestem w Niemczech 10 lat. 10 lat już minęło. Witamy serdecznie. O, w Niemczech mieszkasz, tak. Ja też jestem w Niemczech. No to super. A, tu w ogóle widzę, że Duisburg. Nawet nie wiem, jak to się czyta, kolego. Duisburg? Nie wiem. Nie wiem, jak to się czyta. Ale wiecie co? Jeszcze sobie zrobię podstawkę taką. Będzie mi jeszcze lepiej, bo będziecie jeszcze wyżej. O, będziecie jeszcze wyżej. Dlaczego zdradziłeś nasz kraj? Nie zdradziłem nasz kraj. Wyjechałem, żeby zarobić pieniądze. A to jest różnica. Zdradza to się jak zdradzasz swój kraj na wojnie na przykład. O. Więc to nie jest zdrada. Nieraz tak jest. I Tobie tego nie życzę, żebyś musiał kiedyś wyjechać za granicę i zobaczyć, jak to tam jest kokosowo, jak tam jest pięknie, jak tutaj pieniądze leżą na ziemi, każdy pieniądze rozdaje. No słuchaj kolego, to tak nie jest. Pani na moje materiały o Niemczech. Super, wpadnę. Już Cię od razu tutaj daję, przypnij wiadomość, przypinam tą wiadomość i sobie wpadnę. A nie, bo to będzie tutaj. Ale wpadnę. Dawid Duisburg. Zapiszę sobie. Dlaczego zdradziłeś mój kraj? Nasz kraj. Zapiszę sobie, słuchaj, będzie mi lepiej, bo to może zginąć, chociaż wątpię. Dawid Duisburg. DE. I zapraszam wszystkich do niego na kanał, jeśli jesteście ciekawi, ja sobie zapisałem. A Ciebie zapraszam, widzu, na mój kanał. Ja mówię, też są tam materiały, jak mieszkamy w Niemczech i tak dalej, więc sobie możesz zerknąć. Ładnie tam jest, gdzie mieszkasz. Bardzo mi przykro, ale dorabiasz wroga. Wpadnij na moje materiały o Niemczech. Dobra, kolego. Nawet nie wiem, jak to Tymczasowo Cię wyciszę na 10 minut. Myślę, że to będzie ok. Ładnie tam jest, gdzie mieszkasz. Słuchaj, to są północne Niemcy, Bremerhaven dokładnie, więc to jest, mieszkamy blisko morza. Morze jest watowe, nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o takim morzu, bo ja sam nie słyszałem. To jest morze, którego po prostu nie ma, gdzie są takie wielkie odpływy, że można iść kilometrami w środek morza i się nie da kąpać, nie? Bo to nie jest morze, to jest bardziej, nie wiem, portowe takie miasteczko. O. Zaraz daję Ci suba, będę robił live po 16:17. Super, wpadnę na pewno 16:17. Mam nadzieję, że się wyrobię tego czasu, bo na razie obrałem i z Wami rozmawiam, ale no, żona musi to zrozumieć. Tak, wpadnę, na pewno wpadnę i zostawię Ci subskrypcję, tylko musisz poczekać, jak skończę live'a, wtedy na pewno Cię odwiedzę. Oddaj dług, który narobiłeś. Tak, dokładnie.
Jak chodziliście do szkoły, to też pierwszy dodatkowy język, jakiego się uczyliście, to był niemiecki. Suba ci dałem, dzięki. Johnny, tak, ja akurat miałem niemiecki, chociaż miałem do wyboru niemiecki albo angielski, ale z tego względu, że nie wiem dlaczego niemiecki. Nie wiem, czy to moja mama wybrała ten język, czy nie, ale ja chodziłem na niemiecki. Wiem, że moje kolegi, koleżanki chodziły na angielski, ja chodziłem na niemiecki, ale z tego niemieckiego w szkole nic nie wyniosłem, ale pozdrawiam moją nauczycielkę wychowawczynię, a Anetę Męcik chyba się nazywała, tak, moja wychowawczyni od niemieckiego. No i tak widzicie. Niemcy i sweterki z Pirecardi kupujesz, a hajsu nie potrafisz oddać. Co z ciebie za człowiek? Do jutra masz czas na spłatę 5K, co pożyczyłeś. Super. Katarzyna, serdecznie pozdrawiam. Witam Cię, Katarzyno, i zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, jak jesteś ciekawa życia człowieka z psem. Nie, ogólnie kanał jest, tematyka kanału jest o psie border collie rasy, nie? A Zone, o co Ci chodzi? To są najprawdopodobniej jakieś dzieci, które piszą, więc wiecie, no. Guten Tag, nie ma co się przejmować takimi, wiecie, komentarze będą różnie, no po prostu trzeba do tego przywyknąć i się nie przejmować. Dobra, słuchajcie, mamy to, ja sobie myślę, że te papryczki są ostre, nie? Tak, myślę, że tak. Powiedz tak, potrzebuję przejść. No przejdź. Aha, będzie mnie widać. Tam po ciężarki do tamtego pokoju. No i idź. Papryczki, nie wiem, myślę, że te dwie, idź, żono. Dwie papryczki, dodam takie czerwone i reszta, w ogóle ja kupuję takie, to się nazywa szpic paprykę, czyli taka szpicowa. Bardzo dobre, słuchajcie, te akurat chyba są z Turcji, tak? Tak, te są z Turcji, bardzo dobre i nieraz po prostu jecie, jest napisane, że jest ostra i ona wcale nie jest ostra, dopiero od tego momentu tutaj jest ostra. Także to jest, dodam takie papryczki, cebulkę mam, dodam z 3, zobaczę jeszcze co mam w lodówce, w ogóle to nie jest nic planowanego takiego, nie planowałem dzisiaj robić obiadu takiego, co można dać, no dobra. Damy to, weźmiemy. Powiedz panie, co to za gotowanie, jak ty kupujesz gotowe rzeczy? Słuchaj, to 2 kg takich skrzydełek. Ile kosztowały? Pamiętasz? 7 euro? Słuchajcie, 7 euro za 2 kg skrzydełek, one już są doprawione, no ja zrobię z tego względu, że to po prostu kupiliśmy i no i zrobię tutaj w tym naczyniu żaroodpornym. O co Ci chodzi? Też mam psa. O! Macie ubezpieczenie. Tak, mamy ubezpieczenie. Mam ubezpieczenie na życie. Na psa ubezpieczenia nie mam. Mówi się, uczy się języków, będziesz wiedząc świat, a prawda jest taka, ucz się niemieckiego, będziesz mógł pracować w Niemczech. U nas od małego służyć Niemcom. No widzisz, ja się nauczyłem niemieckiego i służę tutaj Niemcom, ale mam nadzieję, że nie do końca mojego życia. Johnny, co ty za bzdury piszesz? Kto ci bił do głowy, że Polacy skudzą Niemca? No to musicie już między sobą wyjaśniać. Słuchajcie, musicie to między sobą wyjaśniać. Dobra, ja się biorę. Aha, muszę to po prostu wszystko umyć jeszcze. Także myjemy. Teraz to już lepiej, bo ziemniaki są umyte zawsze przed obieraniem. Słuchajcie, umyte. Chodziło mi ubezpieczenie dla psa. Bardzo dobra sprawa, wszystko pokrywamy od początku. Nie mam takiego ubezpieczenia z tego względu, że mnie odradzali. Nie wiem, mam nadzieję, że nie będę musiał takiego ubezpieczenia, ale pomyślę o tym kiedyś, bo zresztą chyba sam wiesz, bo mieszkasz w Niemczech, sam wiesz, że to po prostu jest no, holendarnie drogie takie leczenie psa tutaj w Niemczech. W Polsce już jest drogie, a co dopiero w Niemczech. Ja jak byłem w Polsce, to
Zapłaciłem 1000 zł za prześwietlenie łapki przedniej i danie takiego specjalnego leku. Też gdzieś na moim odcinku tam jest. Specjalnego leku to zapłaciłem chyba 1000 ponad złotych za to, nie? Także tak, no jest drogo, ale wiecie, to jest jak z małym dzieckiem, nie? Poczekajcie chwileczkę. Słuchajcie, w międzyczasie sobie zrobię kawę. Nie wiem, czy wy pijecie. Ja piję z takiej kawiarki. Z takiej kawiarki piję kawę. Nie wiem, to jest chyba włoska. Jakoś. Nie wiem, jak to się nazywa. Więc. Ja sobie przygotuję kawę. W tym czasie. Tylko, żebym się nie poparzył. Tego żart, mam antyniemieckie poczucie humoru. No super. My płaciliśmy około 35 euro na początku, potem z biegiem lat wiecie, teraz około 70 euro, ale miał na przykład opłacę w tablicy 2600 plus 350 euro na klinice z lekarzami. Wszystko pokryte plus szczepionka. No, tak jak mówię, przemyślę, zobaczę. Wiem, że w Niemczech są takie ubezpieczenia. No i tak jak pisze, zobacz, 2600 euro to jest w cholerę siana, nie? To jest w cholerę siana. Dobra, nie mogę się tutaj oparzyć o to. A i tak się pewnie oparzę i pewnie będziecie tego świadkami. Słuchajcie, dobra, kroimy, tylko muszę sobie jeszcze jedną miskę wyciągnąć. Bo do jutra będę gotował ten obiad. Wszystko pokryte plus szczepiona pokryte, no. Johnny Montana, spoko, loco, coco. Dobra, słuchajcie. Pierw sobie zrobię kawę, jak już mówiłem, z takiej kawiarki. Ja sobie wcześniej gotuję w czajniku, żeby było szybciej. O! No tego, słuchajcie. To chyba każdy zna to. Moja mama mieszka w Niemczech, nosi niemieckie nazwisko. No i nie wiem, ktoś się doczepił tych Niemiec. No słuchajcie, no. Jak się tutaj żyje, to trzeba żyć z Niemcami. Nie są tacy źli, chociaż denerwują mnie. A w Polsce też człowiek będzie narzekał. Także tu źle i tu źle. Dobra, ja taką kaweczkę. Zielony Jakobs, jakby ktoś pytał. O. Zrobimy kawkę. Kładamy i czekamy. Kubeczek jak przystało. Kawie. Hej kubeczek. Nie widać mojego psa, nie widać, ale macie go na kanale, możecie go zobaczyć. No, bo usłyszał kubeczek, faktycznie. Nie monio. Słuchajcie, mój pies usłyszał kubeczek. On jest taki, że mu dajemy zawsze kubeczek po jogurcie i tak dalej. Usłyszał, że mówiłem o kubeczku, o tym i przyszedł tutaj. Myślał, że dla niego jest kubeczek do wylizania. No żona, ja, córka mamy 2 obywatelstwa. No ale jak się zastanowić nad tym, jakie są powody i korzyści z tego, że uczeń w Polsce będzie się uczył niemieckiego. Ja pokazuję, jak wygląda życie w DS pewnego człowieka, co dorastał w Polsce i tu już prawie 20 lat żyje. Pokazuję plusy i minusy Polski i Niemiec. No to myślę, że będzie... O, słuchajcie, Michał Recykling. Myślę, że... No, że na pewno wejdę, bo ja też myślałem już któregoś razu, żeby taki właśnie kanał zrobić i w ogóle chcę nagrać jakieś odcinki z tego, jak no jak tutaj się żyje i tak dalej, czy można przeżyć za 5 euro, to akurat pomysł od mojego kuzyna, więc tak, na pewno sobie zobaczę. Jakby ktoś był ciekawy, jak widzieliście 4 łyżeczki, ale
tego względu, że nie wiem, właśnie, może się ty wypowiesz, czy ty też masz takie wrażenie, że niemiecki cukier jest mniej słodszy od polskiego cukru? A niemiecki cukier nie jest taki słodki jak polski. No, Michał Recykling, słuchajcie, Michał Recykling wpadł. Michał Recykling to jest mój kuzyn, który również prowadzi kanał na YouTubie, również spędził tutaj w Niemczech bardzo dużo lat, więc tutaj mogę Cię, Dawid, też zaprosić do mojego kuzyna, a mojego kuzyna mogę tu zaprosić do Dawida na kanał. Dawid to jest tutaj, raczej już pewnie subskrybujący, ale osoba, która właśnie mieszka w Niemczech, też już 20 lat, no i pokazuje, jak jest życie. Ja jeszcze tam nie byłem, ale dzisiaj będzie live'a, więc możecie się wymienić subskrypcjami i komentarzami. Nauka w Polsce niemieckiego nic nie wnosi. Tu inaczej się mówi, niż w Polsce się uczy. Dokładnie. I w niemieckiej szkole nauczy się 1, 2, 3, Hilfe, Danke, Tschüss, Auf Wiedersehen, Ciao i tylko tyle. I tak naprawdę ja tyle się nauczyłem niemieckiego, a resztę co się chętnie spojrzę, fajnie. A resztę co się nauczyłem, no to się nauczyłem po prostu tutaj i do żadnej też szkoły językowej nie chodziłem i dalej nie mówię poprawnie po niemiecku i się tego nie wstydzę i najprawdopodobniej do końca życia nie będę mówił po niemiecku tak jak mówią to Niemcy no i z tym najprawdopodobniej umrę. I tak będzie. Więc wiecie, no. Maniusiu, wstań, bo tu mi przeszkadzasz. Idź tam proszę przed słońce, no. Więc tak to wygląda. Mówię, życie w Niemczech nie jest wcale kolorowe i wcale nie jest też, wiecie, no, zależy kto po co przyjechał do Niemiec. No i ja przyjechałem z zamiarem zarobienia i wyjechania i przyjechałem, zarobiłem, a nie wyjechałem. I tak to jest. Niektórzy przyjeżdżają tylko, żeby zarobić, niektórzy no już po prostu przyjeżdżają i zostają, tak jak ja, ale ja mówię, my nigdy nie wiemy czy po prostu, czy będziemy tu żyć, czy wrócimy do Polski, nie? Jest bardzo fajny chłopak, który uczy się na YouTube niemieckiego. Tak, chyba widziałem tego, on chyba w okularach jest, nie? Chyba o tym mówisz. Po co tam żyjesz? No żyję po to, że już no, do Polski mi jest, słuchaj, będzie ciężko teraz wrócić, zwłaszcza, że no w Polsce na pewno nie zarobię tego, co zarabiam tutaj, nie? Chociaż nigdy nie mówię nie. Nigdy nie mówię nie. Jest tak organizuję swoje życie, że zawsze zrobię tylko stryk i mogę się zawinąć na drugi dzień. Także my żyjemy w ten sposób, że po prostu możemy z dnia na dzień się stąd zawinąć i pojechać do swojego kraju, do Polski. A czym się zajmujesz w Niemczech? W Niemczech pracuję robię różki rybne. O, może tak. Jestem jakby nauczycielem wszystkich nowych, którzy przychodzą nauczyć się obsługi maszyn. O. No ja mówię, że się nas na to przygotowuje. No i widzisz, od małego to słyszę, w Polsce nie zarobię tyle, co w Niemczech. No niestety tak jest, słuchaj. Ja nie będę mówił, ile zarabiam i tak dalej, ale no choćby nie wiem, co nie zarobię tego w Polsce tutaj, nie? W Polsce tego, co zarabiam tutaj. No i na tym stanowisku, no. No mówię, każdy sobie robi życie tam, układa życie pod siebie, nie? Więc no ja na chwilę obecną do Polski, jakbym miał te pieniądze tam, to bym wrócił, tak. To bym wrócił, ale no niestety nie zarobię. A wiecie, w Polsce też trzeba żyć, nie? W Polsce też trzeba żyć, trzeba również pracować, więc no, czy ja mieszkam tam, czy ja mieszkam tutaj, żyje się podobnie, nie? Żyje się podobnie. Da się żyć, powiem tak, da się żyć. Także wiecie, Niemcy nie są takie najgorsze, no. Wkurzają, ale takie najgorsze nie są i się da tutaj żyć. Słuchajcie, w takie talarki, czy będą za grube? Przekrój panie na pół jeszcze, a nie, bo jak będą na pół, dobra, zostawię takie. My już do Polski nie wrócimy. Córka 18 lat ma prawie, ona nie zna życia w Polsce i sobie jedziemy do Chorwacji, tam chcemy kupić apartament. O, super, słuchaj, w Chorwacji to mówię, my byliśmy teraz w Chorwacji, ja jestem w Chorwacji zakochany, już też mamy jakieś tam plany, wiecie, w głowie, ale no to tak jak mówisz, no mój syn tutaj już też na przykład studiuje i no i też nie wróci.
No i zamiast zmienić to w Polsce, to nauczyli nas niemieckiego i problem rozwiązany. Wpływy niemieckie na Polskę są od zawsze bardzo silne. Tak, to prawda, są bardzo silne i Niemcy bardzo sobie uporządkowali nas Polaków, tak jakby. Albo starają się, wiecie. Wszystko nawet to widać, że zobaczcie w Polsce niemieckie Lidly, Aldi i tak dalej, a zobaczcie tutaj w Niemczech, czy jest jakiś, wiecie, polski duży market. Nie mówię o małych takich sklepach, nie? Nie ma żadnej Biedronki, chociaż Biedronka to jest portugalska, ale no nie wiem, jaka jest polska marka takiego dużego marketu, nie? Do Polski fajnie pojechać na 7 dni. Na przykład my jeździmy na święta Bożego Narodzenia w góry do Szklarska Poręba. O, góry, trafiłeś na dobry kanał, panie nie macharzem. Trafiłeś na dobry kanał, bo ja kocham góry i zdobywam koronę gór Polski, więc mam 20 szczytów na moim kanale, zobaczysz również odcinki z korony gór Polski, także zostało mi jeszcze chyba 8 i ostatni czas zrobić rysy na 40 urodziny swoje. Ja od 15 lat w Irlandii, to wiem też jak się żyje na obczyźnie. No to widzicie, tutaj bardzo dużo osób widzę, że jest na obczyźnie. Dlatego uważam, że moja hipoteza niby żart, a jednak może być prawdziwa. No, niech się nie gniewa, każdy może myśleć, wiecie, każdy ma inny tok myślenia i to nie jest nic złego, nie? Michał Recykling. Czas zabierać wam polskie obywatelstwo. Tak, czas zabierać nam polskie obywatelstwo. Myślę, że to chyba należy zwrócić uwagę na naszych kolegów, nawet nie kolegów, zwrócić uwagę na panów z Ukrainy. Także bardziej bym Cię, kolego, prosił tam, żebyś uderzył, a nie tutaj, żeby nam zabierać nasze polskie obywatelstwo, bo nasze polskie obywatelstwo, jak samo mówi, jest nasze i jest polskie, więc to obywatelstwo zostanie zawsze ze mną. Od córki przyszły też, jest Chorwatem i tam buduje koło Zadaru apartament, więc korzystamy. Fajnie. Słuchaj, Chorwacja jest piękna. Mała, witam Cię bardzo serdecznie. Mała, słuchajcie, to jest moja widzka, która wpada już od jakiegoś czasu do mnie, także zobacz, Mała, potrafię również gotować. Także serdecznie cieszę się, że wpadłaś na mój kanał. Właśnie opowiadałem mojej małżonce, że się pytałaś o tapetę. Także opowiadałem małżonce. Małżonka widziała tego live'a. MK, kto Ci dał prawo do odbierania nam obywatelstwa? No właśnie, dokładnie. Rutkowski, siemano, ale tutaj Michał Recykling nie przeczytałem, a z kolei ja już do Niemczech bym nie wrócił. No właśnie. No to tak jest, jak człowiek już w Polsce, wiecie, ma dom, czy tam rodzinę i tak dalej, no to już tam siedzi, no. Ja nie mówię, że będę tu mieszkał i nie mówię też, że wrócę do Polski. Tak jak mówiłem, najprawdopodobniej gdybym musiał i tak dalej, no to po prostu bym wrócił, nie? To właśnie hejterki zazdroszczę. W latach 90. młodzież poprzez niemieckie stacje TV brało na zakupy. Na mnie się jeździło, organizacja pełną parą była. No dokładnie. Super, że zaczynasz gotować. To nie jest, że ja zaczynam gotować. Ja gotuję i gotuję bardzo dobrze. Prawda, żono? Tak. Słyszycie? To nie jest ściema. Ja gotuję, ja uwielbiam gotować. Ja gotuję z obowiązku, ty jesteś od serca. No, żona mówi, że żona z obowiązku, a ja od serca. Ja uwielbiam gotować, ja nie mam z tym problemu, słuchajcie. Jak jeszcze komuś smakuje, ja lubię wymyślać coś, nie lubię takich podstawowych dań, jak kotlet schabowy co niedzielę. Znaczy to jest nasze polskie danie, ale ja lubię właśnie coś włożyć do naczynia żaroodpornego, do jakiejś folii. Kawasaki czy herbata? No, dobra. Ja bym do Polski chciał wrócić, ale mam 3 baby w domu i żadna nie chce, więc nie mam szans. No właśnie, widzisz. Dlatego mówię, że zależy, jak to się mówi, zależy od punktu siedzenia. Jakieś takie powiedzenie było, coś takiego małe. A tapeta super, podoba mi się, położyłabym na jednej ścianie. Słuchaj, jeśli obiecuję Ci, że jeśli znajdę tą tapetę, to Ci kupię 3 rolki. Kupię 3 rolki i ją wyślę. Naprawdę, bo się wybieramy do tego marketu niedługo, więc jeśli będą te tapety, to Ci kupię 3 rolki i Ci wyślę. Mam resztki chyba. A żona mówi, że ma resztki, ale to ta dziewczyna chce na całą ścianę sobie chyba położyć. Chciałbym, żeby nam poszło na YouTubie Albin i razem Dzida do Tajlandii mieszkać. Tak, słuchajcie, no już zaproszę jeszcze raz, bo już po Twoją nieobecność zapraszałem widzów. Słuchajcie, Michał Recykling. Zostawcie u niego subskrypcję, to jest mój kuzyn. Pokazuje, jak fajnie zarobić na pieniądze na rozbiórkach, na złomie. Więc zapraszam, bo brakuje mu tam bardzo mało. Dla niego to będzie wielka pomoc. A
a was to po prostu nic nie kosztuje. Jak wam się nie będzie podobać, to nie będziecie oglądać, ale nie zarzucajcie sobie, że wam się nie będzie podobać, bo trzeba pierw obejrzeć. Ja dziś ugotowałem szczawiową z jajem. O, szczawiową, to ja wiem, że któryś polityk nas wysyłał na szczaw, nie? Coś takiego było. Pamiętam. Szczawiową uwielbiam też, szczawiową, tak. Szczawiowa z jajkiem, to chyba też taka polska zupa. Nie wiem, czy to się kiedyś robiło z tego względu, że po prostu szczaw zawsze gdzieś tam na polu rósł i po prostu ten szczaw był. W Niemczech szczawiu nie ma i nie można kupić. Ale Polak powinien móc do tego dojść w każdym kraju, zwłaszcza w Polsce. Dokładnie. Szczawiówka, wow. Siema przystojniaku, co tam gotujesz? Siema, siema. Co tam gotuję? Skrzydełka po prostu włożę do naczynia żaroodpornego, będą się działy i tyle będzie z gotowania. A teraz aktualnie kroję ziemniaki. Ale mówię, jak będę z wami rozmawiał, chociaż bardzo się cieszę, że was jest tak naprawdę dużo, bo 50 osób. Jak będę z wami rozmawiał, to żona mi z głodu umrze. Więc robię skrzydełka. Skrzydełka już, które są kupione, wiecie, w Niemczech jest bardzo dużo takich rzeczy. Są po prostu kupione w takim 2-kilogramowym tym. Ups. 2-kilogramowym tym i je po prostu wrzucę. Tutaj dodaję swoich jakichś tam cebulek, papryk i no i tak zrobię. Wezmę takimiś przyprawami. Moja żona jest pedagogikiem socjalnym, mówi go nam i ja też radę w Polacy. Więc da się, moi mili Polacy, da się. Słuchajcie, no niektórzy muszą być już w tych Niemczech, niektórzy mają tak, że no, że żyją w Polsce, nie? Wiadomo, człowiek zazdrości tym, co żyją w Polsce, bo wiadomo, to jest kraj, no ale z drugiej strony to jest ciężko tak, wiecie, zawinąć się z dnia na dzień, nie? No to chociaż można, chodzi o to, że gdyby coś się wydarzyło, to się możemy zawinąć, ale słuchajcie, to trzeba rozliczyć się z podatku, zamknąć wszystko. Ktoś jak mieszka na wynajmie, to trzeba 3 miesiące wynajmu zamknąć, no to się takie ubezpieczenia, samochody przerejestrować, słuchajcie, meble posprzedawać albo wywieźć, no. Jest tego trochę do zrobienia, nie jest, mówię, tak łatwo, chociaż nie mówię, że się nie da, bo ja mieszkałem na przykład w Hiszpanii 5 lat i jak widzicie, teraz mieszkam w Niemczech. Mieszkałem w Hiszpanii, 3,5 roku mieszkałem i no i później wyjechałem do Polski. W Polsce popracowałem 5 lat. Tam poznałem moją małżonkę i teraz jestem w Niemczech. Ja ostatnio chciałem zrobić, ale żona mówi, że dzieciom lepiej nie dawać szczawiu, więc zrobiłem. Tak, chyba tak. Tak? O, nie wiedziałem. Szczawiany. Ale zrobił chłopak ze szpinakiem, Johnny. Uważam, że my, pracujący Polacy, jesteśmy dobrymi przedstawicielami Polski w DF. Fajnie, że pracujesz i szacunek dla Ciebie. Słuchaj, ja pracuję... ja pracuję od 18 roku życia tak naprawdę. Ja wyjeżdżając do Hiszpanii jeszcze miałem szkołę. Więc ja pracuję od 18 roku życia, więc pracuję już 20 lat. I pracuję 20 lat bez przerwy. Prawie. Nie pracowałem tylko przez 1 rok z tego względu, że mi nie przedłużyli umowy, bo było za dużo ludzi. Jedna linia pojechała niemiecka, jedna linia pojechała do Polski. No i tak się stało, że z tego względu, że pracowałem całe życie, powiedziałem sobie, jak oni z mojego podatku żyli, to ja będę z ich podatku też żył i to w sumie po namowie żony. Więc no tak się wydarzyło, że nie pracowałem rok czasu. Ciężko było, Ale daliśmy radę. ale bardzo skromnie. Tak, było skromnie, ale no jak widzicie żyjemy. Słuchajcie, teraz czosneczek. To wina Polski, że Polacy wyjeżdżają. Wina rządzących, nie? Pozdrawiam, Putin. Pozdrawiam Cię, Putin. Mam nadzieję, że to nie jesteś Ty. Okej, pozdrawiam, serdecznie zapraszam koło 17 na lewej i subuj. Miło, że trafiłem, to pozdrów żonkę. Super, żono, masz pozdrowienia od Dawida. I mam nadzieję, że się wyrobię z tym obiadem, to wpadnę do Ciebie na live'a i pokażę, że jestem. Jedziemy na lody. O, no to pozdrów całą rodzinkę od nas i szerokości i uważajcie na siebie i smacznych lodów. Niemczech? Co? Ktoś... Dawid, no. A może to tutaj? A ja nie wiem. Dawid, wida Polski, ale dzięki wpływom Niemcom to jest polityka i tak to już kolega powiedział, porządkowali sobie dawno. Szkoda nerwów na to, dokładnie. Nie ma co. Słuchajcie, to są 3 rzeczy, o których się nie rozmawia, zawsze mówię. O religii, przynajmniej przy alkoholu. O religii, wtedy później jeszcze było o koronie, no i standardowo o polityce. O tych rzeczach
Myślę, że to tematy są zawsze, gdzie ludzie mają, Jeśli podpowiem, każdy ma inne babcie zdanie. zawsze mówiły, że się najlepiej gadać o dupie Marynie. No, żona mówi, że babcie zawsze mówiły, że najlepiej gadać o dupie Marynie. Bo trzeba w końcu zrobić porządek z Ukrainą. Jestem królem świata. Putin. No, słuchajcie. Nie wiem, czy jest Michał Recykling. Michał, czy jesteś, czy nie. Tymczasowo Ukrainie usunie Kosowo. A nie, ty jesteś moderatorem. O, widzę, że już zadziałałeś tutaj. Fajnie. Że już tutaj zadziałałeś. Michał jest moim moderatorem, także wiecie, tutaj dzieci piszą mnie niejakie. John, a czemu nie, jeśli szczerze zdrowy, nie rozumiem tego. Moja znajoma daje dziecku rycznemu szczawiową. Właśnie, dobrze, że mała ten temat dałeś, bo byłem ciekawy, bo na przykład wiem, że też niedobrze i właśnie przeczytałem, jak dziecko zje surowego ziemniaka, że są tam jakieś specjalne, są tam, jest coś w ziemniakach, że Nie działa. dziecko, każdy człowiek. Nie A, każdy człowiek. Nie dziecko, nie. Od dziecka mi mówiono, Czemu słuchać że nie Wladimira? wolno tego. No. A szczawiowa, bo to... Nie za gorąco tobie w tym golfie. Słuchaj, wiesz co? Tak, masz rację, bo już mi się robi gorąco i ściągnę sobie, ale zobaczycie, jaką mam koszulkę. Szczawiane odkładają się w nerkach. Choroby nerek. Jak masz rację, bo już mi się robiło gorąco, ale z tego względu, że u nas jest tam, że u nas było chłodno i byłem w kościele. Pozdrowisz? Pewnie, Joanna, pozdrowię bardzo serdecznie, kogo tam napiszesz, nie ma problemu. No i teraz Ja pozdrowię. wszystkich Portugalców, jak już Ja pozdrowię, a ty proszę zasubskrybuj mój kanał i zostaw łapkę. Będę ci bardzo wdzięczny, jeśli to zrobisz. I słuchajcie, dzisiaj bez czapki, dzisiaj fryzurę. Panie Zakola już masz, to nic. Trzeba się nie masz, tylko zawsze zestarzeć. Trzeba się zestarzeć. To jest twoja uroda. Nie martw się, obserwuję i robię porządek jak... No, dokładnie, słuchajcie. Popraw koszulkę, bo jest na lewą stronę. No, na lewą stronę to myślę, że ci się odbija tam. Dobra, słuchajcie, to mamy. Ja chyba sobie to przyprawię. Myślę, że sobie przyprawię, bo pewnie w tamtych kurczakach... Nie, jest okej. Ziemniaki! Ja mówię ziemniaki, Roma. Kurczaki są okej. Przyprawię sobie to. Tylko czym? Ja mam taką przyprawę. Co prawda to jest barbecue, ale wiecie, to są wszystko te same przyprawy. Czosnek, sól, papryka, zanw, knoblauch, czosnek i tak dalej. O. Robimy. Dodamy trochę oleju. Właśnie mam oliwę z oliwek, ale to szkoda oliwy z oliwek. Dodamy trochę oleju. Chociaż tam te pewnie puszczą. Ale wiecie, żeby się ładnie przyklejało. Mówili, że olej jest niezdrowy, później mówili, że zdrowy, ja olej jem. Dałam suba za pozdrowienia. Dziękuję bardzo, fajnie, cieszę się bardzo. Jeszcze będę ci wdzięczny, Joanno, albo pani Joanno. Nie wiem, jak się zwracać, Joanno, czy po imieniu. Myślę, że to jest luźny taki blog, także że będę mówił po imieniu. Jak tutaj znajdziesz tam Michał Recykling, jak mu zostawisz jeszcze suba, to ci będę bardzo za to wdzięczny, bo mu brakuje troszeczkę. A to jest mój kuzyn, a wiecie, o rodzinę trzeba dbać. Dziecku Johnny po 12 miesięcy można dawać, ale z umiarem. Właśnie, ale czemu? Pytanie, dlaczego? Ale co, szczaw? Szczaw, no. Nerki, choroby nerek. Choroby nerek. Mowa. Słuchajcie, żona już tutaj powiedziała, że to choroby nerek. Cześć i czołem. Cześć, Karolina, mój drugi administrator. Karolina, niedługo się zobaczymy u Karoliny i u Michała Recyklinga, także zapraszam was do Michała Recyklinga. Dałam jeszcze lajka. Brawo, no proszę pani Joanno Badowska, super, dziękuję ci bardzo. To jest dla mnie wielka pomoc. Dzięki temu będę mógł prowadzić swój kanał dalej, bo widzę, że mnie ludzie oglądają, lajkują, piszą komentarze, wiecie, tak, to jest potrzebne, nie, takiemu youtuberowi. Gorączkę wywołuje ziemniak, mój młody zjadł, jak nie chciał iść do szkoły. A kiedyś słyszałem, że jak palca się wkładało do octu, że trzeba, nie wiem, to chyba jakieś brednie, że jak się palca wkładało do octa i później jak się pyknęło, to że połamany był coś. Kiedyś takie, słuchajcie, szafka piszczy. Mówią, że bieda piszczy. Panie na smarek, bo wstyd. No tak mówili właśnie kiedyś, że
A to jakbym o tym ziemniaczku wiedział, to ja bym jadł kilogramami, chociaż nie, ja wagarowałem. Ja wagarowałem, słuchajcie, nawet byłem na wagarach wtedy, kiedy groziło mi zagrożenie z jednego przedmiotu i nie poszedłem i tak na ten przedmiot. I kolega do mnie pisał, że przyłaź, bo pani powiedziała, że cię nie przepuści. I to chyba była już, to była chyba ostatnia klasa mojej, tak, chyba ostatnia klasa to już była moja. Ale tak, miód też zdrowy, a się nie daje malutkim dzieciom, bo może wywołać uczulenie. A propos miodu, tak, miodu i też, nie wiem czy, ja piję taki pyłek miodowy, także wiem, że ludzie też po tym mają uczulenie, a niby też jest zdrowy, nie? To po A prostu, dlaczego mają uczulenie? to jest po prostu zabieranie pszczołom, Tak, pszczołom bo to są jedzenia, alergeny. nie? Kwiaty, rośliny, tam są alergeny. Więc ja mówię, ja takie coś jadam. Znaczy już mi zostało mało, ale mam nadzieję, że tam gdzie jadę do kuzyna, może mi się uda kupić pszczeli ten, jak to się mówi, pyłek. No i moja żona też mówiła, no dobra, żona to ma rację czasami. No widzisz, trzeba czasem żonę się... A co pan gotuje? Skrzydełka, nie gotuję, tylko przygotowywuję. Gotować to wiecie, to na palniku zupę się gotuje. Nie żartuję oczywiście. Dobra, bo zasłona będzie. Dobra, to mamy. Zobaczcie, tak przyprawiłem. O. Słuchajcie, przyprawy. Pachnie, może jeszcze coś dam. Nie, oregano. Pasuje oregano? Pasuje, dawaj, coś tam leci. Propolis to się nazywa chyba. A. Damy trochę oregano. A jak skończy gotować, to o czym będziemy rozmawiać? Będziemy czekać, aż się ugotuje, zobaczymy, czy będzie do zjedzenia. Skończył mi się pieprz. Ja używam pieprzu, słuchajcie, takiego mielonego, takiego, który w ziarnach, który mielę, ale się skończył. Więc muszę jeszcze coś tutaj znaleźć. Oczywiście przyprawy polskie, żeby nie było. Słuchajcie, zobaczcie, oregano polskie. O, gorczyca biała. Polskie, także nie zabierajcie mi tego paszportu. Czosnek granulowany. To nie paszport chce mi zabierać, żony. To nie. O, ale ten czosnek już się zrobił skamieniowany, ale go rozteguje. Paszport można zabrać, ale serca nikt nie wydrze. No, a choć paszportu też nie można zabrać. Paszport to jest... Nikt nam nie będzie paszportów zabierał. Paszport Cholera jasna. w czasach zaborów ludzie mieli paszporty. Jeśli chodzi o internet, tutaj u mnie, u Marzenki, to mamy światłowód, dodawanie filmów będzie szybkie. No, to będziemy dużo dodawać filmów. Fajny sygnet. Sygnet? Dziękuję Ci bardzo. To był prezent. Na co to był prezent, żono? Na urodziny. To był prezent od mojej małżonki na urodziny. To jest srebrny sygnet, ale ja w niedzielę, wiecie, zakładam. Jak jadę do kościoła, no to nie wiem, czy wszyscy tak mają, że zawsze jak gdzieś idą w niedzielę, to są specjalne rzeczy na niedzielę. Tak jakoś w Polsce to jest zrobione. No i tak ja zawsze właśnie zegarek sobie zakładam na niedzielę, taki lepsiejszy. No i ten sygnet, nie? To są takie rzeczy, wiecie, no to prezenty, które chcę mieć długo i ten. No i człowiek dba zawsze o to. Ale cieszę się, że Ci się podobał. Że Ci się podoba sygnet. Jeszcze mi się marzy taki stary, nie wiem czy widzieliście jakiś taki, wiecie, stary sygnet ze złota. O jeden, jak mi się marzy, taki zwykły, bez żadnych wzorów. Były takie kiedyś, znaczy są po dzień dzisiejszy i to chyba dużo ruskich takich z tego złota ruskiego miało tych sygnetów, więc taki mi się marzy, no. Taki prawdziwy złoty sygnet. Wiecie, inwestycja w złoto, inwestycja w złoto to jest zawsze inwestycja, nie? Zawsze złoto zawsze będzie szło do góry, więc myślę, że warto jest kupywać sobie jakieś błyskotki i tak dalej, także jak tam żona sobie kupuje jakieś błyskotki, nie wiem, to wiecie, to jest zawsze inwestycja, nie? Bo kwiaty to zwiędną i tak dalej, jak są jakieś tam, tak zawsze, no po prostu to będzie, nie?
Zobaczcie, że zawsze jakieś nawet prezenty czy coś, to zawsze się dodawało, zawsze się dostawało i mówili, że to po babci, czy tam po dziadku, nie? Jakiś zegarek czy coś tam. Co pan sądzi, żeby znieść wychowanie w trzeźwości w Polsce? Wychowanie w trzeźwości w Polsce? Tak, jak najbardziej. Ale ja nie rozumiem pytania. No wychowanie w trzeźwości, żeby nie pić, promować nie pić alkoholu, tak? A, no to tak, wiecie. Nie pijemy. Wiecie, alkohol no niszczy. Jak to się mówią, jak to mówią, że pierwsza wojna nie zniszczyła tam powiedzmy małżeństwa, czy tam jakieś problemy i tak dalej, a co zniszczyło to, że alkohol zniszczył, nie? Chili Peppers. Tak, no. Można żyć bez alkoholu. Ja nie rozumiałem pytania. Nie zrozumiałem pytania. No wiecie, ja tu się skupiam. Ale tak, jak najbardziej. Wiecie, można żyć, no wiadomo, są imprezy i tak dalej, ale na przykład robienie, wiecie, roczku, nie wiem, każdy robi, wiecie, po swojemu, ale ja uważam na przykład, że robienie dla dziecka roczku i zapraszanie tam 80 osób, myślę, że to jest głupota. Wolałbym te pieniądze przeznaczyć dla książek dla dziecka, żeby te dziecko miało, bo to chodzi o to, żebyśmy uchlali za przeproszeniem mordę. My, starzy, nie? Taka jest prawda. Można się napić, wiecie, tam jakiegoś wina pod humor i tak dalej. Jakiś niemiecki polityk stwierdził, Polska zgromadziła już 520 ton złota. No, oby nam tego nie zapitolili. Żeby każdy mógł się napić, chodzi o to niezależnie od wieku, żeby znieść. Jakiś niemiecki polityk stwierdził, że trzeba Glapińskiego ze stanowiska przyjąć NBP razem z tym złotem. No to wiecie, polityka. Równość, wolność. Dobra, Kamil, słuchaj, no ja myślę, że to jest głupie, co piszesz, ale to jest twoje zdanie. Jak niemowlak się napić, przedszkolak zrobi popijawkę? Chłopie, stuknij się w łeb. Dobra, to mamy. Nie wiem, jak te papryki zrobić. Nie wiem, jak w ogóle je umyłem. Widzicie, teraz przez was nie wiem, a czy przez was. Nie wiem, czy umyłem, czy nie umyłem, a umyję. Żono, jutro będzie ten obiad. Zaoszczędzimy, będzie na 3 dni. Będzie na 3 dni. Teraz posty są modne. O, dobra. Na oczyszczenie jeli. Kroić je, czy w całości dawać? To dzisiaj będziemy mieć... Jak mówicie, wkroić czy w całości? Ja bym je pokroił chociaż tak na 3. Tylko, że nie wiem, bo one mają... Tak tutaj jedzą papryki. Wiadomo, one mają środki, nie? I bardzo dużo widziałem, że oni po prostu tak gotują z tymi środkami. Ale ja to wygrzebię. Słuchajcie, ja to wygrzebię. Przekroję, a tylko nie, panie, oczów nie dotykaj, bo oślepniesz. No. Zależy do czego te papryczki. No te papryczki do tych skrzydełek, nie? Te papryczki są do tych skrzydełek. Ale ja je bardzo lubię. W Polsce pewnie też można kupić w Lidlu. One są, to są tureckie. Chyba. Znaczy było, że z Turcji, ale czy to tureckie? To, że z Turcji to mogą być nie tureckie. Ale są bardzo ostre. Tylko mówię, nie wszystkie. Mimo, że nieraz jest w tym samym woreczku. Jest napisane, że szarf. To i tak niektóre nie są. Nie wiem od czego to zależy. Ale damy. Wiecie, zawsze to będzie jakiś tam posmaczek taki. Nie musi być dobra. Znaczy te na pewno są ostre. To także tą chyba dam jedną, bo żona mi nie da żyć. Nie, tak, jedną dam i małą tylko. Jedną i małą. Nie, tych lepiej nie. A będzie za ostre. Ja lubię bardzo ostre. Bardzo, bardzo, bardzo lubię ostre, ale to zostawię w całości. Bardzo lubię ostre i dobrze, że nieraz tak wiecie, bebechy przepali. Ale moja żona nie preferuje ostrego. Po jakiemu tam jest napisane? Ale gdzie? Tu? Portugis? Nie wiem, chyba po portugalsku, jeśli o to ci chodzi.
chyba po portugalsku. Słuchajcie, to koszulka kupiona z tego względu, że po prostu była na przecenie, nie tam, że jakiś fan Portugalii czy coś. Nie, po prostu była na przecenie i ją kupiłem. Żeby mieć, o. No po portugalsku chyba. Portugis. Portugizę. Po niemiecku. Portugizę? A, no to po niemiecku żona mówi. Ja nawet nie wiem, jak się pisze Portugalia. Stań, odwróć się. Tak, żeby był cały napis widać. No tutaj jest widać. Nie, bo jest KU. Portuguese. Nie, to chyba jest po portugalsku, wydaje mi się. Poprzez jest U. Nie, na opakowaniu tych papryczek. Aha. No słuchaj, ja mówię, ja mieszkam w Niemczech, także to będzie pewnie paprika grün po niemiecku. I po jeszcze jakiemuś paprika zelena kostnicata. Bymylejek Antalya z Antalii. Także jest po niemiecku i chyba po ichniejszym. Tutaj Ankari. I po ichniejszym. Czyli po turecku, nie? Szarf powiedziałeś. Szarf. A faktycznie. A, bo mnie tutaj chyba ktoś złapał za język, że powiedziałem szarf. Tak, wiecie co? Wrzucam słowa niemieckie, ale nawet tego nie kontroluję. I to nie jest z tego względu, że mieszkam w Niemczech. Nie, to nie jest z tego względu. Po prostu pracuję z Niemcami i tego języka używam na co dzień i to wcale nie jest celowe, że tak no mówię. Nawet mi żona mówi nieraz, jak coś do niej mówię, że mówi, nie mów do mnie po niemiecku. Nieraz jakieś słowa po prostu wrzucam, ale w domu rozmawiamy po polsku. W domu rozmawiamy po polsku. Zdrawimy z USA. Zdrawimy z USA. Zdrawimy. Nie wiem, co to, po jakiemu to jest. Gabriela, ale pozdrawiam Cię też serdecznie. Zdrawimy z USA. Gabriela, no. Ja mam na drugie Gabriela. No to może moja żona? Żona ma też Gabriela. Także thank you, Gabriela. Thank you very much. Słuchajcie, angielski też nie jest moim dobrym tym, ale w Chorwacji dawałem radę jak byłem. Nawet nie wiem skąd. Słuchajcie, kiedyś grało się w te gry. Raczej dalej gram. No wiecie, człowiek to zawsze, raczej człowiek. Bardzo często mężczyźni grają do końca swoich dni. No i z tych gier człowiek się nauczył tego angielskiego. Ja nie wiedziałem, że tak sobie świetnie daje radę. A w Chorwacji to po angielsku. Jak nie mogą się dogadać po chorwacku, nie? A to normalne, my w Irlandii. No widzisz, to dobrze, że... Sorry za ten skuter. Dobrze, że rozumiesz mnie, bo mówię, no to nie jest specjalnie, to nie specjalne, no nieraz się takie słowa po prostu gdzieś tam wrzucam, ale mówię, to są tylko słowa, to nie jest tak, że całe zdania, że tam rozmawiam z żoną, bo jakbym z żoną rozmawiał po niemiecku, my się teraz nie dogadujemy. Byśmy w ogóle się nie rozumieli. O, to teraz lepiej na wizji tego nie mówić. No, bo tam konflikt. No, żona to po rosyjsku, żona miała w szkole rosyjski. Tak. Żona jest na moim kanale również i również ma swój kanał, ale nic na nim nie prowadzi. Ma jednego shorta. Próbuję ją namówić i się nie da. Jak znajdziecie Violeta Loleta, to taka blondynka, to jest moja żona tam. Ma tylko jednego shorta, ale możecie zasubskrybować ją. Może ją to zmobilizuje. Bo chciałem, żeby zrobiła taki kanał, pokazywała życie powiedzmy w Niemczech i tak dalej, jak wygląda, jakie są realia tego, nie? Tak, tu kolega ten z Duisburgu, czy jak to się mówi. Dobra. Co mamy? Papryczkę mamy, to mamy. By trzeba było piekarnik przygotować, co? Trzeba było piekarnik przygotować. Panie, ile pokrywek. Tylko na ile stopni? Muszę przeczytać na opakowaniu na ile stopni. A może ktoś wie na ile stopni skrzydełka w naczyniu żaroodpornym? Młodsza córka w ogóle nie chce mówić po polsku, chociaż rozumie, to odpowiada po angielsku. Słuchaj, to jest tak, że no jak ona rozmawia po angielsku, czy tam, nie wiem, po irlandzku, no to ona tam z koleżankami spędza czas, więc no na 99% to jest tak, że mówią w tym języku. My mamy też tutaj sąsiadkę ruską i tak dalej, to też one rozmawiają po niemiecku, mimo że matka jest Rosjanką, nie?
Ja z gier to mało się nauczyłem, najwięcej z pracy z ludźmi. Okazało się, że ten angielski w szkole to nie ten angielski, co w Irlandii. Dokładnie to tak samo z tym niemieckim. Ja też mówię, ten niemiecki, co ja się uczyłem, to jak tylko mówiłem, 1, 2, 3, danke, adios, znaczy adios to nawet nie. O, będą na tych skuterach jeździć tu. Dobra, na ile piekarnik nastawiać? Gabrysia, cześć Gabrysia. Cześć. Gabrysia, jak coś zostaw po sobie ślad. Napisz komentarz i subskrybuj kanał. Nie tylko mój, ale i Michała Recykling. Tam gdzie znajdziesz Michał Recykling, mojego kuzyna. Dobra, stawiam na razie na 200, zobaczymy. Zobaczymy, chociaż tu myślę, że będzie gdzieś napisane. Na pewno nie będzie po polsku. Jest napisane. Im Backofen. Die gewürzten Hähnchenteile bei 200 Grad Ober- unter Hitze 180 Umluft. Minimum 30-40 minut. Durchgaren. Guten Appetit. Dobra. To nie będzie. Miałem to dodać, ale chyba nie będę tego dodawał, bo one są już przyprawione. Nie dodawać już żadnych przypraw, nie? Bo one są dobrze przyprawione. Nein. Co będziesz piekł? Gabrysia, będę piekł takie chickeny. Takie skrzydełka. Skrzydełka z ziemniakami. Tylko muszę sobie tutaj odstawić. O, wiecie, kuchnia jest mała. Gdzie to? Ale się da. Tylko trzeba chcieć. Tutaj muszę sobie postawić, żebym czytał wasze komentarze, bo tam się muszę schylać. Także będę piekł no te skrzydełka, nie? Te skrzydełka. Tylko co lepiej, skrzydełka na dół czy ten? Dobra, rób pan. Po co to ten? Robisz sobie problemy. Otwieraj to. Słuchajcie, za 7 euro 2 kg skrzydełek. Nie wiem, czy to dużo, czy nie dużo. Tylko te... To chyba były takie duże kury. Te skrzydełka takie duże. Zobaczcie, jakie skrzydełka. Ej, to nie jest normalne skrzydełko. Jest skrzydełko zmutowane. I w ogóle, właśnie, nie wiem, bo wiecie, w Polsce zawsze są skrzydełka z 3 części, nie? A w niemieckich ta końcówka jest ucinana. W każdym niemieckim sklepie, jak będziecie kupować skrzydełka, to będą wyglądały tak o. Nie będą miały tej resztki, a ta resztka jest najsmaczniejsza. Podobna cena jak w Polsce za gotowe. A, no widzisz, Michał. Także nie wiem, dlaczego oni to robią. Nigdy się... Ty, pałkę dali! Czy tu są pałki też? Ale to ja myślałem, że to tylko skrzydełka, to jeszcze pałki. Ale mu chodzi, że tylko skrzydełka miały być. Nie, jak jest chęciem, to że kurczak, części kurczaka. Ha! A jakby były skrzydełka, to by było wyflute. Wiecie, ja na zakupy nie chodzę. Sporadycznie. My mamy po prostu obowiązki podzielone, żona robi zakupy, ja się zajmuję innymi rzeczami, ale jak mówię, to są skrzydełka, nie mają trzeciej części. Dlaczego? W Irlandii polski jest powszechniejszy niż w Niemczech. W sensie oni tu wprowadzili język polski na pismach i dokumentach urzędowych. Do tej pory po angielsku irlandzki. O, no to fajnie, słuchaj, bo ja tutaj na przykład, tam gdzie pracuję, jest napisany również w językach angielskim, w niemieckim, w tureckim, w arabskim, a po polsku kurwa nie ma. No niechcący, ale musiałem. Nie ma. Nie ma polskiego. I nawet wracając z Chorwacji, z Wyspy Krky, już to powtarzam po raz kolejny, bo to bardzo boli, gdzie 1 milion Polaków było w tym roku, nie ma napisane do widzenia po polsku. Nie ma. Także to jest chamstwo. Słuchajcie, to jest chamstwo. Dobra, myślę, że zrobię tak. Ona też, żona robi zakupy. No słuchaj, to jest podzielenie obowiązków. Jeśli ja mówię, ja z żoną tak się dogadałem, ja robię inne, ja zajmuję się, chodzi opłatami mieszkania i tak dalej. Żona robi tamte rzeczy, mamy podzielone, ona to, ja to i tyle. I każdy zadowolony. To widać, panie, jakby się skaleczył. Właśnie, ty, a może zrobimy ten taki. A, skaleczyłem się. Robimy dużo wyświetleń. A, help me. To faktycznie wygląda.
Zobacz, już Hilfe już 150 osób. To tylko pokazałem, że mam ręce w krwi. Jak to działa? Słuchajcie, ja nie rozumiem tego YouTube'a. Jak to działa? Jak się komuś dzieje krzywda, to ludzie to wchodzą, lajkują, piszą komentarze. A jak się coś nagrywa, coś co wnosi cokolwiek do życia, to ludzie tego nie oglądają. Nie wiem. Ale nie, to się nie skaleczyłem, to z kurczoka. 150 osób było. Jak tylko zobaczyli krew. Co mam się tutaj? Ciąć? Ciąć się? Nawet jak do lekarza pójdę, u nas też nawet jak to pójdę, to zna wiele słów potrzebnych mu. Fajnie, słuchaj, no to nie wiedziałem, że w Irlandii tak jest, ale to jest miłe. Fajnie, że szanują nas Polaków tam i że pokazują, że jesteśmy dla nich tam ważni, nie? No mówię, bo tutaj w Niemczech absolutnie. Mogę coś podpowiedzieć? Przypomniało mi się, jak weszliśmy do Unii, pierwszym krajem, który nas przyjął, była Irlandia. A właśnie, bo to żona Niemcy mówi. dopiero po 3 latach można było pracować oficjalnie. No to chodź tutaj, możesz się pojawić. Nie, to zwykle. Mogę być twoim głosem. No, twoim Jak głosem. super w teatrze. Dobra, bo tutaj z głodu mi umrzesz. Ja i głód to nie idzie w parze. No, a żona mówi, że Irlandia była jako pierwsza, Tak, Irlandia która nas pierwsza przyjęła. Polaków. Polaków, żebyśmy mogli tam pracować Dlatego może i mieszkać. dlatego- I dlatego pewnie tak jest tutaj ci. A w Niemczech Johnny Montana. kwarantanny przejść, żeby można było. Kupę ludzi pracowało już, a 3 lata czekali, żeby się zameldować, żeby oficjalnie. Michał Recyklik uśmiech. Ale widziałeś, chłopie, 150 osób. Mówię, bo to jest YouTube. Bo trzeba pokazywać jak wiesz. To też jak tam tniesz coś, to gumówką palca sobie obetnij. Przecież jak ci pójdzie. Nie no, oczywiście żartuję, słuchajcie, ale... Czyli Johnny Montana to jest ktoś, kto mieszka w Irlandii? Tak, to jest ktoś, kto mieszka z Irlandii i poczekaj, nie wiem, czy ma 2 córki w końcu. Nie, to był chyba inny. O, zobaczcie, jaka w ogóle noga wielka. Przecież to nie jest naturalny kurczak, to widać, że to jest. I z tego pewnie będzie tyle, co nic z tego mięsa. Tak jak nieraz kupujemy, słuchajcie, raz kupiłem mięso mielone, sorry. Mięso mielone, zrobiłem spaghetti. Już nie mogłem tego zjeść. Powiedziałem, że nie, raz zjadłem, tak mnie muliło, powiedziałem, że nie jem, po prostu nie jem. Ja nie wiem, czym oni to pasią. W sklepach są polskie produkty, są sekcje polskie, w Tesco bardzo dużo polskich produktów. No tutaj w Kauflandzie jest. W Kauflandzie jest dużo też właśnie, dużo... Nie, że dużo, ale że są. Nie? No, że polskie produkty, ty. Ale to bardzo malutko. Jest, ale... Przez to wszystko papryk nie da. Panie, zabieraj z powrotem, bo powiedzą, że nie umiesz gotować. Nie, takie całe dawać? Daj pan. Nie, to niech się ten aromat, wiecie, rozniesie. O, to się aromat rozniesie. A gdzie jest ta czerwona? Dawaj czerwoną. No, to dobrze, że jest dużo produktów tam. Wiecie, ja często w Niemczech na przykład jak jadę do Niemiec z powrotem z Polski, to kupuję sobie w Polsce bardzo dużo. Robię takie naprawdę porządne zakupy i staram się z Polski sobie zawsze przywieźć. Wiadomo, tutaj jest cena w polskim sklepie jest razy 2. Tak jak nawet kupowałem krem do twarzy oliwkowej, bo mam problem z cerą i no to kosztował 2,60, bo co? Za dużo zielonej papryczki masz problem z cerą. No i więc wiadomo, oni też muszą zarobić na tym, nie? Więc ja zawsze sobie staram się z Polski przywieźć. Wiecie, wiadomo, sera i tak dalej. Myślałem, żeby kupić sobie tą maszynkę, gdzie się wkłada wędlinę i się robi próżniowo. Zapomniałem, jak to się nazywa. Ale tak, wiecie, polskie produkty są dobre. Ja zawsze dużo. Ja jak do Polski jadę, to zawsze jadę do Dino. Zawsze w Dino kupuję przeróżne sery, bardzo dobre sery mają. Ja lubię takie słodkawe sery, wędliny, kabanosy mają świetne w Dino. Kabanosy, no i wędlinę przede wszystkim, nie? Także tak, polskie produkty są super. Tak, bo Ilacz mi powiedział, że dobrze, że przyjechaliśmy, bo Irlandia gospodarcza byłaby na kolanach, a Polacy przyjechali, zaczęli pracować, budować, zakładać firmy i podnieśli gospodarkę. No, my też dużo Irlandii przed Polakami.
Nenacy też. Rosjan, a widzisz, no. Tak, ale... Rosjanie też są? Tak, no, że wcześniej jeszcze chyba byli Rosjanie. Tutaj tak rozumiem. Słuchaj, dobra. Takiego shorta muszę zrobić. A, skaleczyłem się. Panie, nie rób sobie tej. Powiedz, i tak z przeceny koszulka. Dobra, nie wiem. Pojemnik wyrzucić czy zostawić? Takie polskie no bo szkoda, nie? Na coś się przyda, na kramelki czy Wyrzucić. Dobra, wyrzucamy, bo tych pojemników się zbiera, tylko że nie wejdzie, dobra. Tak upaćkane papryką i będzie czerwone. Myjemy ręce. Kładziemy na to jeszcze cebulkę. Gotuj z Albinem, panie Makłowicz, a będzie odcinek, jak byliśmy we Włoszech. Będzie Albin Makłowicz, jak pizzą się zajadam, zobaczycie też. Dobra, panie. Wkładaj to. To dobry pomysł, że ziemniaki na górę, dobry. Ale to już pachnie. Nie, no to tak naprawdę jest 15 godzina. Zjemy o 18 ten obiad. Akurat, bo jutro mam na rano. Zjem obiad i będzie trzeba było iść spać. Ale przynajmniej sobie porozmawiałem i mi się nie nudziło. Fajnie, że jesteście na moim kanale. Mam nadzieję, że zostaniecie część. Może część nie. Może część będzie zła. Że w Niemczech, że nie w Polsce. No wiecie, wszystkich człowiek nie jest w stanie zadowolić. Najważniejsze, żebyśmy my byli sami zadowoleni. Z tego, co mamy, z tego, cośmy osiągnęli, z tego, gdzie jesteśmy. Jak jesteśmy szczęśliwie, to można żyć, wiecie, w każdym kraju, nie? Jak to się mówi, jak są pieniądze i tak dalej, no to można żyć w każdym kraju, nie? Jak komuś brakuje na chleb, to wiadomo, no to wtedy się żyje źle. Co tutaj jest? Irlandczycy raczej nas lubią, nie spotkają się z niechęcią do nas przez te 15 lat. O, widzisz, to fajne. Właśnie, czy ja znam jakiegoś Irlandczyka? Chyba nie. Ale Irlandia jest piękna. Irlandia też jest zielona bardzo, nie? Irlandia, no. Ja ogólnie... Wydaje mi się, że dużo Niemców nas nie lubi. Ty tą papryczkę dać na środek, czy ją wrzucić tak? Została jedna czerwona. Co z nią zrobić? Uważam, że dużo Niemców nas nie lubi, dlatego że jesteśmy bardzo pracowici. Ja zresztą widzę po sobie. Gdzie ją dać tą paprykę? Włóż do środka tutti. Nie, bo się spali. Dobra, z boku. Nie, bo tylko będzie jedna noga. A, dobra. Okej. Nie mam takiego dekielka. Kurde, nie wiem, czy można taki dekielek gdzieś dokupić, słuchajcie. Myślę, że gdzieś można, wiecie, żeby tak to wygląda. Znacie, takie dwie warstwy. Mam nadzieję, że będzie smakowało, wiecie, jak to wszystko ładnie przyprawami zajdzie, to będzie. Ja to sobie robię folią, zamykam. I włożę na to. Włożę. Pozdrowienia z Norwegii. O, dzięki, słuchaj, Norwegio, prześladujesz mnie. Bo ja chcę do Norwegii pojechać, już się powtarzam znowu. Do Norwegii chcemy pojechać. No tylko musimy tam przygotować się porządnie, bo Norwegia jest piękna i mnie tam ciągnie. Chciałbym na ten północny tempo pojechać, ten punkt najwyżej, gdzie już dalej się nie da. Tam bym chciał. I my się wybieramy, chcemy do Chorwacji jechać, teraz chcemy jednak w Bieszczady jechać w góry. Norwegia, wiadomo, trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy, bo albo promem tutaj od nas, albo no po prostu jechać tam przez ten most. Więc nie wiemy, ale myślę, że do Norwegii kiedyś do Norwegii pojadę. Ale czytałem ostatnio, że coraz więcej Niemców przyjeżdża żyć do Polski. Tak, a dlaczego przyjeżdżają żyć do Polski? Bo w Polsce jest dobrze, jak się ma pieniądze. Słuchaj, oni mają dużą emeryturę czy tam rentę.
to im się w Polsce, kurczę, oni kupują bardzo dużo kupują tam jakichś domków i tak dalej, wiesz. Mając niemiecką emeryturę jest im łatwiej chyba żyć w Polsce niż w Niemczech, nie? Tak, ale to prawda. To słyszałem właśnie też, że dużo Niemców właśnie nawet jeździ na wakacje do Polski i dużo Niemców no po prostu żyje tam. Ja mieszkam... Czysto i nie chodzi czysto, bo czysto i chodzi o czystość tą inną. No tak, no i u nas nie ma tyle, wiecie, obcokrajowców, nie? No jest czysto po prostu u nas. Ja mieszkam na południowym wschodzie. Mamy największy procent słońca w ciągu roku w porównaniu do reszty Irlandii. Dużo pada zimą, bardzo zielono i kolorowo. No to masz fajnie, to są takie klimaty. Ja lubię też zieleń. To u nas Lubię też w ogóle. No tak, ale to... Wiesz, no o co chodzi, no. Jak powiesz, że mieszkasz w Irlandii, to każdemu, wiecie, oczy się otworzą, albo w Norwegii. A jak powiesz, że mieszka w Niemczech, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, piekarnik się już mi nagrzał, muszę to włożyć. No to jest w Irlandii. To jest ten minus, że tam trzeba długo jechać albo lecieć samolotem. Dobra, wkładamy. Wkładamy, mam nadzieję, że to nie pitolnie. Na 200... W Niemczech można przyjść, nie jest można. Na 200 młodych Niemców, starzy na wczasy przyjeżdżają. Dużo Niemców w ogóle chyba studiować też przyjeżdża. Dużo w ogóle studentów, obcokrajowców jest, nie? W Polsce. Moi przyjeżdżają. Niedaleko jest Plazja, na której Spielberg kręcił Szeregowca Jara. O, to coś dla mojej żony. Ty chyba Szeregowca Ryana lubiłaś, nie? O, to jest film. No i właśnie tutaj Johnny napisał, że niedaleko jest plaża, na której Spielberg kręcił Szeregowca Ryana. To tam, gdzie oni uciekali? Tam, gdzie te wszystkie plaże omahają. Co było? to Nie, jak to było? Run? Nie, To nie ten film? To nie ten film, nie kompromituj się. Run, ale co to był Nie. za film? No to właśnie ten sam aktor gra też w tym filmie. A, no widzisz, ale to dobrze kombinowałem. Nie, to jest Szeregowiec Ryan. Na YouTube jest materiał dokumentalny o tym. O, to żona. Słyszałaś? Słyszałam. Dobra. Tego kurczaka to... Znaczy, że Johnny też oglądał film Tak. i wie o co chodzi i lubi takie filmy. Tom Hanks. Tom Tom Hanks. Hanks. Tom Hanks, jak to tam Jak to się mówi? Hanks czy Hanks? Ja mówię Tom jak jest napisane. Dobra. Tom Hanks. Ej, słuchajcie, wiecie co? Muszę się przestawić. Muszę was przestawić. Bo teraz muszę to pozmywać. Muszę teraz to pozmywać. To co żem nabroił. Ale muszę was zabrać ze sobą. Teraz was postawię tutaj. Widać? Widać. No. Także będziecie mieli ciągle. Jest widać naszego platana, który nam zagląda do okna. Kogo? Platan. Jakiego platana? A tam jest w ogóle, tam jest gniazdo. Nie wiem czy widać. Jest tam gniazdo i... Platan, bo dookoła nas tutaj są platany, one nam tak fajnie zaglądają w okna. No. Run to film Forrest Gump. O, Arkadiusz, dzięki, właśnie. Tak. No. Też w nim gra właśnie ten Tom Hanks. Tom Hanks. Dzięki. Portugal. Tak, Portugal, ale nie jestem Portugal, ja jestem Polako. Czysty Polako, a koszulka wziąłem, bo była na przecenie. Dobra. Teraz trzeba tu posprzątać, pany i panowie. Łatwo się przygotowywuje, ale najgorsze jest sprzątanie. Jakby ktoś się pytał, tak, zmywarka jest, ale po prostu nie wszystkie rzeczy wkłada się do zmywarki, nie? Nawet przyszedł mój pies, nie. Chodź, tu się pokaż. Chodź. Zobaczcie, to jest mój. Widać go? Proś. No, poproś. Nie Chodź widać tutaj. teraz. Tu, chodź. To jest mój pies. Moniusio, Border Collie, jakby ktoś był ciekawy. Tak, to jest moja psinka kochana. Słuchajcie, on jest 6 lat już ze mną. To jest 6 lat. To jest jak dziecko, wiecie? To jest I jak... przywieziony z No. polskich gór. Poproś. W ogóle to jest pies rasy Border Collie i to jest pies z Polski, z hodowli FCI, jak ktoś byłby ciekawy.
Także mam z nim, dzięki niemu w ogóle powstał ten kanał tutaj, ten, który prowadzę. Mówię, no dzisiaj jest trochę inna tematyka, ale ogólnie to był pomysł dzięki niemu, bo ludzie, się powtarzam na kolejnym live'ie, bo bardzo dużo ludzi myśli, że to są właśnie maszyny, które do zabijania, które muszą cały czas biegać, nie? A to wcale tak nie jest, po prostu zależy to tak jak od człowieka. Jak człowiek jest sportowy, no to będzie, wiecie, to będzie biegał, nie? Tak samo jest z tymi psami. Są linie show, są linie pracujące i tak dalej, i tak dalej. Pieseczek. U mnie pogotowanie to zawsze jest bajzel. Ja zawsze staram się od razu sprzątać. Myślę, że po mojej żonie jest gorszy bajzel niż jak ja gotuję. Pieseczek, tak. To jest pieseczek. Monio. Nazywa się Monio. Border Collie Monio. Nie? To jest Border Collie. Moja psinka. Kochana. Dobra, Monisiu. Bo muszę tutaj dalej działać. Znowu robisz mi antyreklamę. Tobie nie. Bo mojej żonie jest większy bajzel. No sama tak przecież mówisz. Na podłogę nigdy nie spada. No. A mi na podłogę, zobacz, nic nie spadło. A mi zawsze. Trzeba umieć. A mój tata mówi, gdzie się drzewo robię, tam wióry lecą. Mam pytanko, bo jestem zacofany. Co trzeba zrobić, żeby zrobić na live na YouTubie? Coś trzeba wykupić. Słuchaj, nie. Nie wiem, czy nie musisz mieć chyba 500 subskrybentów. Albo chociaż nie. Dokładnie nie wiem. Wiem, że chyba trzeba mieć subskrypcję. Ileś tam chyba trzeba mieć. Ale powiem Ci tak, spróbuj po prostu wejść sobie i zrobić live'a, nie robić go publicznego, tylko go zrobić prywatnego i wtedy będziesz wiedział, czy możesz robić, czy nie. Proste. To Ci na pewno pomoże. A to, że nie wiesz, to nie znaczy, że jesteś zacofany, po prostu nie wszyscy wiedzą takie rzeczy, nie? Ja też nie wiedziałem dużo rzeczy, bo też się musiałem nauczyć. Ładny. No dziękuję, że Ci podoba. Jedne mogą go lubić, bardziej, inne mniej. Trzeba dbać o potrzeby danej rasy. Dokładnie. Nie trzeba. Tutaj Johnny Ci odpowiedział. Ale to tak jak mówię, no to zależy, bardzo dużo zależy z jakiej rodziny weźmiecie po prostu psa. Czy rodzina była pracująca, czy nie. Na to trzeba zwrócić uwagę. Myśmy nie zwrócili i nie wiedzieli. Dokładnie, my żeśmy tego nie wiedzieli, dopiero w ogóle żeśmy się naoglądali, jak te psy potrafią za frisbee biegać, jak potrafią ładnie Ja głupi kupiłem mu frisbee i myślałem, że on będzie za tym frisbee biegał. Rzucałem mu frisbee i mówię do żony, kurwa ten pies, mówię, porąbany, nie biega nic, ani ja mu rzucam, a on nie biegnie, bo ja miałem w głowie, że one mają to. One się muszą po prostu tego nauczyć, jak dziecko małe. Muszą się tego nauczyć od A do B. To jest identyko, wygląda jak wychowanie małego dziecka. Pytam się, czy grzyby lubisz? Lubię grzyby, ale nie zbieram. Z tego względu nie zbieram grzybów, bo się boję. Bo zjem raz źle. I to będzie po mnie. Także tak. Grzyby, mówię, ja jak coś to kupuję grzyby od pani, jak to było? A testek, grzybiarka za testem. Od pani grzybiarki za testem. Także ja kupowałem, jak kupuję grzyby, to staram się, żeby miały tam, wiecie, żeby były sprawdzone, bo to, jak to się nazywa, to gdzie oni sprawdzają? Do sanepidu i oni te grzyby sprawdzają i wtedy dają atest, nawet gdzieś mam chyba, ale tutaj nie mam, ale mam gdzieś taki atest normalnie, że grzyby są z atestem, że można je jeść, także ja, wiecie, no wiem, że ludzie się znają, na przykład jakby moja babcia zebrała, to bym się nie bał, nie, bo moja babcia to w ogóle wszystko wie. Babcie w ogóle wszystko wiedzą i zawsze mają rację, to jest taka prawda. Nawet jak nie mają. Nawet jak nie mają racji, to nie wolno się, wiecie, kłócić z babcią, bo babcie się ma jedną. Więc myślę, jakby moja babcia zbierała grzyby, to bym się nie bał. A tak to się ogólnie boję. Pieczarek nie, ale grzybów takich, żeby sam zebrać, no to się po prostu boję. Wolę nie ryzykować, nie? Psa trzeba brać przede wszystkim z miłości, a potem lepiej zapoznać się z potrzebami rasy, aby wiedzieć, czy będziemy w stanie spełniać te potrzeby. Tak, słuchaj, ja chciałem psa, chciałem bordera z tego względu, że mi się marzył. Po tym filmie kiedyś, jak byłem mały, jak oglądałem Świnka z klasą, to właśnie tam były te bordery. Kiedyś sobie powiedziałem, że będę miał bordera. No i tak się stało, że dostałem tego psa od małżonki, nie? Ale tak naprawdę wiedzieliśmy o tym psie bardzo dużo, a tak naprawdę nie widzieliśmy nic. Okazało się, że to jest całkiem inaczej. Jest całkiem inaczej. Hodowca powiedział tak,
Zobaczycie, że wam się zmieni życie o 360 stopni. I miał kurde rację. A my żeśmy pojechali tam, wiecie, w bucikach ładnych, eleganckich, wypastowanych. Hodowca tak nas, pozdrawiam pana Leszka, jeśli ogląda, tak na nas popatrzył i powiedział: no ale jak będziecie mieli psa, to zapomnijcie, że będziecie tak wyglądać, coś takiego, nie? Także my pojechaliśmy po tego naszego bordera w Gorce. Gorczańska Oaza. Jak ktoś poszukuje, jest jeden pies jeszcze. O, zrobię reklamy panu Leszkowi. Jest jeszcze jeden pies, chyba Aaron albo Ares. Jest u mnie na szorcie gdzieś. Gorczańska Oaza. Jak sobie wpiszecie, to znajdziecie tam. Został ostatni pies od pana Leszka, a ma naprawdę super psiaki. Naprawdę czampiony i jest mega. My jechaliśmy 1600 km chyba po niego. Specjalnie tutaj z Niemiec tam, nie? Także warto. Jakby ktoś był ciekawy oczywiście, nie? By ktoś chciał. Co trzeba przedtem to już czytałem. W Niemczech są limity na zbieranie grzybów. Tak, coś tam jest, że 5 kilo, kilogram i tak dalej. Ja mówię, ja nie chodzę na grzyby z tego względu, że po prostu się boję. Moja koleżanka ma psa tej rasy. Jak wraca do domu po pracy, pół chaty rozjebane. Chcę go sprzedać, bo już nie ogarnia. O, 2 kg max bodajże. Arkadiusz, właśnie, widzisz. Ja miałem tą przyjemność, że byłem bezrobotny akurat i widzieliśmy tego psa i tak się złożyło, że miałem czas. Ja poświęciłem temu czas, cały rok. Nie tylko ten pierwszy rok, który siedziałem w domu, ale miałem to akurat, że poświęciłem mu cały rok. Ja mam bordera 6 lat. Za przeproszeniem, nie rozjebał nic, jak napisałeś tam, to ja już też tak powiem. Nic, dosłownie nic. Także pewnie ma takiego bordera, no albo nie ma zapewnionych swoich wszystkich, wiesz, potrzeb. Może też jest właśnie z rodziny takiej pracującej, gdzie po prostu, wiesz, no potrzebuje więcej tego ruchu. Mój pies, no, ma problem na przykład z przednią łapką. Ja bardziej potrzebuję tego ruchu niż mój pies. I on w ogóle nawet nie chce. On w ogóle wcale nie ma takiej potrzeby. Lubi się tam gdzieś przebiegnąć, żeby go tak przeorać porządnie od czasu do czasu, no ale później choruje, nie? Później go na przykład boli łapa, więc to jest, mówię, zależy z jakiej linii, bo jest linia show, jest linia pracująca, jest jeszcze jakaś linia pracująco jakaś tam, także to jest ważne, z jakiej jest linii, nie? My żeśmy o tym też nie wiedzieli, ale pan Leszek, który nam tego psa sprzedawał, powiedział, że ten pies będzie się nadawał w 100% do domu, więc nam wybrał tego, bo mówił, do bloku, bo mówił, że to jest właśnie pies taki do bloku, bo powiem wam, mieliśmy dom, mieliśmy wielgachny ogród. Ile tam było? Dużo. Był bardzo duży ogród. Był tylko raz sam, za piłką chyba pobiegł, albo czegoś szukał. Raz tylko był na ogrodzie. Aha, za mną poszedł. Tak, ogród był cały i on nawet tam na ten ogród nie chodził. Także wcale to nie jest prawda. Ludzie, to nie jest prawda, że pies musi mieć ogród duży do biegania. Nie, on nie będzie tam biegał, absolutnie. Co pan Leszek mówił, jak ludzie przyjeżdżali? Że mają duży ogród i tak dalej, a pan Leszek mówił, że nie. Bo ten pies potrzebuje ludzi. On potrzebuje pracy, on potrzebuje raczej pracy, chodzi mi kontaktu z człowiekiem, żeby się z nim bawić, żeby on był zauważalny. To nic nie da, będziecie mieli wielki ogród, nic wam to nie zmieni, absolutnie, ja się z tym nie zgodzę. Mówię, może linia show tak ma, może tamte linie mają inaczej, ale nie, ogród nic wam nie da, ten pies się będzie nudził, będzie wam rozpierdalał, za przeproszeniem, inne rzeczy. On się nie wybiega sam, absolutnie. To są psy pasterskie, tu w Irlandii popularne to harty, bo są wyścigów hartów. O, tak, no faktycznie. A ile ma lat? 6 lat ma mój pies. Mój pies ma 6 lat, już skończył. Myślę, że większość takich zdarzeń wynika z tego, że psy zostają same na parę godzin. Słuchaj, Arkadiusz, ja mam klatkę w domu, a może ci kurde pokażę. Słuchaj, pokażę wam. Przejdę się, zabieram was ze sobą. Ja mam klatkę dla swojego psa, gdzie ludzie by powiedzieli, zobacz, no kurwa wariat, klatkę ma w domu, psa trzyma w klatce. Słuchajcie, klatka jest otwarta. Monio! On jest na balkonie? Idzie. Monio! Do siebie, i do siebie. Połóż się. Widzicie, kiedy on idzie? On idzie tylko wtedy tam, kiedy
Ja na przykład mu powiem, że poszedł do siebie. Ja go mogę w tej klatce zamknąć, nie ma problemu. Ja go mogę zamknąć. On może nawet tam siedzieć 7 godzin, ale go nie trzymam w tej klatce. Pies może siedzieć w klatce do 7 godzin, bo nie wiem, czy każdej rasy, ale tak jak ja się dowiadywałem i tak dalej, nie ma z tym problemu. Temu psu się nie dzieje krzywda w klatce. On w tej klatce nawet nie siedzi. On tylko w tej klatce siedzi, kiedy ja wezmę na przykład odkurzacz, kiedy ja chcę na przykład odkurzyć, on wie, że w tej klatce są same plusy. Teraz na przykład pójdę po smakołyki. Ja na przykład tak wychowywałem swojego bordera. Trochę się zmienił. Trochę się zmieni content. Miałem tutaj ogarnąć. Mam smakołyki. I tak nauczyłem swojego psa, że on do tej klatki idzie z przyjemnością. Ale on też tak idzie, że się... Dałem mu jeden smakołyk. Otworzyłem mu klatkę później. On tam sobie siedział. Dałem mu drugi smakołyk. On sobie w tej klatce siedział. I tak cały czas powtarzając z nim to, że on wie, że w tej klatce mu się krzywda nie dzieje i on w tej klatce siedzi. On w tej klatce siedzi i nawet sam tam idzie. My go absolutnie tam nie wyrzucamy. On tam idzie sam, on tam odpoczywa w tej klatce. On siedzi tam z przyjemnością. Także na przykład mieć klatkę w domu to nie jest nic złego. Ja też kiedyś sam myślałem, że mając klatkę w domu, to ludzie trzymają psa, jacie, jak tak można? Nie. To jest dla niego takie schronienie, to jest tam, mu się to kojarzy z czymś przyjemnym. Wiecie, to tak jak powiedzmy z dziećmi, nie? 188 było. No, także wiecie, to taka trochę odejście od tematu, nie? Haha, człowieku, trzymaj się pan. No trzymaj się, jak nie wiem co tutaj było. Sebastian Ścibek, jak nie, weź jakie myślenie. No sam biegał nie będzie. Dokładnie, sam biegał nie będzie, on potrzebuje pracy, on potrzebuje człowieka, on potrzebuje kontaktu. On teraz siedzi dalej w klatce. Do mnie! Chodź tu. Poproś. Widzicie? On sam przychodzi. On potrzebuje właśnie takiego kontaktu z człowiekiem. Super. Cofaj. Brawo. Także mówię, może ja się mylę, może nie. Wydaje mi się, że no, ja mówię to, co po prostu znam ze swojego życia z psem, że widzicie, że ten pies potrzebuje człowieka i kontaktu z bliskim niż hektara ziemi, na której i tak nie będzie. Ale mówię, każdy pies jest inny, wiecie, każdy pies jest inny. Może akurat mi się tak trafiło, nie? Mi się tak trafiło, że on po prostu taki jest, ale mówię, pan Leszek nam mówił, że on się będzie nadawał, do po prostu bloku. Mówisz, że dobrze robisz, a ja ci mówię, że nie, a internauci to ocenią tyle. No właśnie, tutaj nie ma kto kogo oceniać, panie. To nie ma kto kogo oceniać, to nie jest kanał do oceniania. Źle robisz, dobrze robisz. Ja już wiem, czy robię dobrze, czy robię źle. Ja robię tak, żeby mój pies miał dobrze. Mówię, nawet hodowcy trzymają psa w klatce, więc wiecie, tak to jest. Mówię, my ogólnie nie przechowujemy psa w klatce. Znaczy on w klatce nie siedzi i nie zamykamy. Naprawdę musi być sytuacja już jakaś taka... Kiedy my żeśmy go zamknęli w klatce? Tak, żeby siedział godzinę na przykład. Nie, w ogóle. Chyba 6 lat temu, jak się naczytałem tych bzdur, że musi w klatce, że musi spać tam i tak dalej. Brałem, zasłaniałem mu klatkę, robiłem mu noc w tym. Ja się zachowywałem jak głupi. Ja. Ten pies tego w ogóle nie potrzebował. On sam musiał do tego dojść, że w klatce jest okej. Że w klatce jest fajnie, że tam dostanie smakołyki. Tak było. On sam do tego doszedł, że mu się opłaca do tej klatki iść. Klatka do transportu jest ok. To jest właśnie taka klatka właśnie transportowa, ale mówię, ja mam dwie klatki. Jedną mam w samochodzie, aktualnie nie, bo wyciągniętą w piwnicy. No i drugą mam właśnie tutaj, nie? To jest właśnie taka samochodowa, transportowa, ale mówię, on w tej klatce nie siedzi. On tylko tam idzie na przykład odpocząć sobie. On sobie idzie tam odpocząć
i klatka nie jest zamykana. Klatka jest cały czas otwarta, jak widzieliście. Ale tak, no... Myślę, że chyba z hartem że jest więcej problemu niż z takim borderem, jeśli chodzi o ten obieganie. Może hart by potrzebował właśnie, by potrzebował dużego ogrodu, ale nie. Tak, no pewnie tak. Bo nawet sam hodowca mówił, że ogród wam nic nie da, więc... A wszystko, co mówił hodowca, wszystko się sprawdza. Słuchajcie, ja też się powtarzam, chciałem być mądrzejszy niż hodowca. Chciałem być dużo mądrzejszy niż hodowca i robiłem po swojemu i źle na tym wyszedłem. Nawet pan hodowca mówił, że żeby go czesać taką szczotką, a ja zrobiłem po swojemu i go czesałem taką szczotką. I dopiero później doszedłem do tego, że robię, kurde, za przeproszeniem źle, bo widzę, że wyrywam psu zdrowe kłaki, a nie podszerstek, nie? Ja mojemu konie zamówiłem na dwór 3/2. Właśnie, w ogóle coś się w Polsce, nie wiem, coś się w Polsce wydarzyło, że nie wolno psa w ogóle teraz trzymać na łańcuchu? Coś teraz był jakiś szum bardzo duży. Coś mi tak myknęło gdzieś tam na internecie. No widzisz, to więc koniec, to poczekaj, jak cię będą też zaraz hejtować. Jak to psa w końcu? No jak to? No tak to, a gdzie ma być? No w końcu. Ale to jest przynajmniej bezpieczne. No wiem, ale dlatego to jest taka, że ludzie nie mają pojęcia niektórzy, a się najbardziej wymądrzają. Że jak to w końcu, jak to w klatce, a no tak to. Ale to tutaj należy. No. Na łańcuchu też. Takie klatki jak ty masz, to przesada. Ale powiedz z jakiego względu, już pokontynuuję to z tobą, z jakiego względu? Z takiego względu, że ta klatka stoi otwarta? Czy jak? Bo ja mówię, ja ci powtarzam, że ja tego bordera nie zamykam w klatce, więc ta klatka tylko po prostu tam jest, że on tam sam do niej wchodzi, Ale jak więc... był mały, kiedy chodziliśmy, to zamykaliśmy. No właśnie, ale ktoś napisał, że taka klatka to przesada. Może dlatego, że taka gruba toporna, bo to jest samochodowa. A, chyba że. Dobra, Bo miała chyba... być klatka taka do mieszkania, ty kupiłeś klatkę dla słonia, mówiłam ci. Poczekajcie, jak się okaże, że szwagier ministra ma firmę, co akurat klatki robi. A właśnie, coś... Z czym to było? Poczekajcie, coś tam było, że... Z wycinaniem drzew? Nie, z Co to- produkcją maseczek. A, z produkcją, no, ale to o tym Tego, temacie nie co wolno zasłania mówić. buzię. No nie wolno o tym mówić, tak. Tego czegoś, co zasłaniało buzię w pewnym czasie. Wiecie o co chodzi, kasa, nie? Kasa się Żeby musi ślinki zgadzać. Nie było widać. Tak, dobrze, masz rację. Johnny Montana, masz rację. W ogóle jesteś bardzo aktywny, bardzo się cieszę, że jesteś aktywny na moim kanale. Kojec, no. Wszystkich, jeszcze raz, jest 75 widzów. Wszystkich widzów zapraszam tutaj do Michał Recykling. Słuchajcie, jak każdy zostawi mu subskrypcję i jak będzie 1000 subskrypcji dzisiaj u niego na kanale, to co? Panie, nie masz pomysłu. To Polecimy do Irlandii. lecimy, nie, do Irlandii z psem, a pies to Popłyniemy promem. nie, to musi być coś, żebym musiał dzisiaj zrobić. A, Tak, to wiem co. To napije się kieliszka raki. Ale że sobie wymówkę znalazł. Michał Recykling, tak. Pije kieliszka raki. Dzisiaj, teraz. Na wizji, przy was. Pokażę wam. Jak wbijecie do Michała Recyklinga i jak będzie u niego dzisiaj 1000 subskrybentów. A mam tutaj tablet, więc mogę sprawdzić. Tak, zróbmy tak. Wbijajcie do Michała Recyklinga. Ja piję kieliszek mocnej raki, gdzie naprawdę ryj kręci. Więc hej, to znowu ja, Joanna Badowska. Cześć Joanna. Słuchaj Joanna, a nie, ty już wbiłaś. A czy może ktoś kontrolować, ile Michał Recykling będzie miał subskrybentów? Pamiętasz mnie? No nie wiem Joanna, nie wiem czy cię pamiętam. Może zmieniłaś nazwisko, bo najprawdopodobniej wyszłaś już za mąż, masz 3 dzieci. Czy tam 2. Oby zdrowe wszystkie były. Także słuchajcie, do Michała Recyklinga wbijajcie. Ja idę po telefon, zobaczę ile ma subskrybentów
I piję tutaj na wizji kieliszek rakii. Idę po telefon drugi, zobaczę. Słuchajcie, żeby nie było, że jestem gołosłowny, w ogóle film dla Was zmontowałem, kolejny, żeby nie było, szukamy Michał Recykling. Szukamy Michał Recykling. 966 subskrybentów ma. Jak ten kanał dojdzie do 1000 subskrybentów teraz na tym live'ie, to idę po kieliszek i piję tą rakiję, co wam mówiłem, a nie lubię. Pamiętasz mnie? Nie mam dzieci. I ja wiem, trzeba mieć 50 subskrybentów, aby robić live. O, widzisz, mam 20 lat. No to fajnie, że masz 20 lat, to musisz to jeszcze dużo życia przed tobą. Jeszcze dużo życia przed tobą, ale teraz walczymy o subskrybentów. Walczymy o subskrybentów dla mojego kuzyna, aby dobił do 1000. Także ja tak długo zostanę i będę po prostu sobie sprawdzał. Tu jeszcze muszę, wiecie, ogarnąć to wszystko, bo ja tutaj widzę, robię niektóre rzeczy już chyba 3 razy. Więc słuchajcie, Michał Recykling, wbijajcie i subskrybujcie, zasubskrybujcie go i 1000 subskrybentów, jak tam dzisiaj wpadnie, to idę po ten mocny trunek i piję jednego kieliszka mocnego trunku. Ale się rozpętała burza z tym psem, co? A się rozpętała z tą klatką. Panie, kurde, zadzwonią do tych. Słuchajcie, kiedyś, nie wiem, oglądałem tego, Kiki Świat, może go oglądacie. Jak ludzie go tam podkablowywują, ja nie wiem, czy to komuś przynosi frajdę, co to takie coś daje, wiecie. To człowiek sobie robi tam live'a, człowiek sobie robi tam jakieś filmy. Po co to hejtować, coś tam gadać, jakieś te... Nie rozumiem. Nie rozumiem, ale widzicie, no tak jest. Tak jest. A w dzisiejszych czasach picie kieliszka czegokolwiek nie robi na kim wrażenia. No widzisz. Może nie robi. To masz rację, faktycznie. To musiał całą butelkę na wizji wypić. No, dokładnie. Nie no, ja, wiecie, alkoholu nie piję. Więc dla mnie to jest dużo. Ale może dobijemy tych subskrybentów, może się uda. Może się uda. Jak się nie uda, no to ja nie będę musiał pić. No więc tak. Johnny Montana. W ogóle ty masz, Johnny, swój kanał jakiś na YouTubie? Czy po prostu, czy nie masz? Fajnie, że jesteś aktywny, że piszesz. Fajnie mieć takich widzów. Więc to jest bardzo, wiecie, czekajcie, muszę lekko was... O, troszeczkę was musiałem dać do góry, bo się schylam strasznie. Tu niedługo będą świąteczne ozdoby. Także kończymy te mycie tych garów. Czy jeszcze? A, to już czytałem. Mam, ale nic tam nie dodaję. Na Twitch mam. O, widzisz, ja nie mam Twitcha. W ogóle teraz się porobiły te Twitche, Twittery. Nie wiem, czy to samo jest Twitch, Twitter. Ja to tylko YouTube. Mam TikToka, ale na tym TikToku nie jestem tam w ogóle prawie. Znaczy jestem aktywny, dodaję tylko to, co dodaję na YouTubie, ale tak to... Tam nie ma żadnych... No nie wiem, jakoś to nie jest dla mnie. Nie jest dla mnie ten TikTok. Lubię sobie obejrzeć tam różne pierdoły, jak ktoś inny coś tam dodaje, ale ja tam nie jestem taki. U mojej dziewczyny była behawiorystka i powiedziała, żeby kupiła sobie klatkę, bo psy traktują... Dokładnie tak jest, dokładnie. Więc ja mówię, ja klatkę też mam i to wcale nie jest nic złego. Zależy jak po prostu podchodzimy do tego, czy tego psa, wiecie, jak będziemy psa zamykać na siłę tam i on będzie tam siedział całymi dniami, to wiadomo, że ta klatka nic nie wniesie, ale to jest prawda właśnie, że klatkę mają jako swoje schronienie, wiedzą, że tam jest, że tam ma po prostu, wiecie, że tam ma, że mu tam jest dobrze, więc po to jest klatka. Masz ludzką dałnicę. Tak.
To nie chodzi, żeby na kimś zrobić wrażenie, wypijając ten kieliszek. Kuzyn chciał w ten sposób zaświętować ze mną Johnny Montana. No, dokładnie, zaświętować 1000 subskrybentów. Wiecie, 1000 subskrybentów to jest dużo. To już jest naprawdę wielki krok. To jest to, co ludzie na YouTubie do tego niektórzy dążą bardzo długo. Ja starałem się prawie, nie w sumie 1000, chyba około 1,5 roku, ale nie byłem aktywny długi czas, więc tak, mogłem wtedy świętować. Nawet szampana bym otworzył, tylko nie mam. Nie mam szampana, kuzyn. Także wbijajcie, Michał Recykling jest moderatorem, właśnie ostatni komentarz jest od niego, więc wbijajcie do niego. Zostawcie mu subskrypcję. Dobra. Prawie ogarnąłem, ej, to... A ty tu ogarnąłeś, a tam się patrzy, ci się nie pali tam. Czy ci się tam nie pali? Gdzie jest ręcznik? Nie, jest ok. Dam na razie na 220, bo ja się tak zająłem myciem i rozmawianiem, że zapomniałem, że tam się w ogóle grzeje coś. Nie wiem, się tam grzeje. Ale powiedział, że za 1000 subów wypije kilona, ale jeśli przy tym jest jakaś okazja, to okazja zawsze się znajdzie. Dobra, sprawdzimy, może już jest. Może już jest 1000 subskrybentów. Ciekawe, czy to się szybko aktualizuje, czy nie, bo pewnie u Michała inaczej tam pokazuje niż u mnie. Nie. No i nie będę musiał pić kielicha. Zobaczymy, może to trochę potrwa. Może to trochę potrwa. Nie ma. Jak coś, to Michał kontroluj. A ja co muszę dalej zrobić? Aha, muszę tu jeszcze ogarnąć, tu jeszcze pozostało mleko, śmieci. Kawy już się napiłem. Muszę nakładki na zęby znowu założyć, ale na razie sobie odpuszczę. A jeszcze mi została kawa. Słuchajcie, kawa mi wystygła przez to wszystko. Jebnie dziś 1000. Słuchajcie, wejdźcie do Michała Recykling, zostawcie mu suba. Dążymy do tego, żeby mu nie było dzisiaj 1000, jak to napisał. Także fajnie by było, jakbyście pomogli my. Ja wam zrobiłem obiad, przeszykowałem obiad dla was. Wiecie, jak to się robi. Może nie wszyscy umieją gotować, chociaż myślę, że chyba każdy umie gotować, tylko jeden lepiej, drugi gorzej. Ja nie mówię, że jestem rewelacyjny w gotowaniu, ale z głodu bym nie umarł. Co na obiad? Kurde, mam już w piekarniku skrzydełka z ziemniakami, cebulką, z papryczką i z jedną ostrą. Takie zapiekane. Sam to wymyśliłem, nie z żadnego przepisu. Jakby ktoś był ciekawy, nie było z żadnego przepisu. Zrobione z głowy po prostu. Co miałem, to dałem. Najgorsze to jest to wycieranie tego wszystkiego, to jest najgorsze. Denerwuje. Ale porządeczek jest. To lubię. Tu jeszcze, ale to jest do wody używamy, to nie jest po piwie, jak ktoś byłby ciekawy. W Niemczech jedzenie kiedy... Co? Karol, cześć. W Niemczech jedzenie kiedy okropne. W Niemczech słodycze lepiej smakują jak z Biedronki. To prawda. Jeśli chodzi o spożywcze rzeczy typu chleb i tak dalej, to zgodzę się tam z kolegą, że naprawdę to nie jest... W Polsce to smakuje, ale tutaj właśnie z Michałem. Jeśli chodzi właśnie o słodycze, czy nawet o chemię, to w Niemczech jest 100 razy lepsze. Bo nawet wiem, jak tam gdzie pracuję, jak się robi, z jakiej... Wiecie, na inne kraje, nie? Tam na przykład jak pracowałem w czekoladzie i tak dalej, to wiem na przykład jak się mieszało czekoladę, na jakie kraje było jak. Nie? Więc takie na te biedniejsze kraje po prostu daje się jakieś tam gorsze rzeczy, nie? Niż na te
na te, gdzie płacą w euro, a nie w złotówki, czy tam, nie wiem. Jak to miło wejść na live'a i pierwszą wiadomość przeczytaj, gdzie moderator używa wulgaryzmów. Jak brak było w polskim adekwatnego... O, matko. No widzisz. Niechcący, panie. Niechcący. Nawet nie wiem, nawet nie zwróciłem uwagi. No, to... No no dobra. Dobra. Rozumiem. Twoje Dobra. To mamy zrobione. Teraz trzeba znowu powycierać. Już mam tą ścierkę mokrą tego wszystkiego. Strefa komfortu. Ostatnio sobie sam mieszkasz. Nie mieszkam sam. Mieszkam z psem, mieszkam z żoną. Ostatnio sobie przywiozłem z Niemiec dużo płynu do prania Persilla. Nie dość, że wydajniejszy, to grubo tańszy. Wyluzuj, starszy, nie spinaj się. Tak, to jest prawda. Jest inna jakość tych płynów. Jest w ogóle płynów, proszków. Ja nawet widzę płyn do naczyń. Jak używam niemieckiego, to wiecie, no to taki płyn starcza na bardzo dużo, nie? Co tam pan porabiasz? Ogólnie kanał jest kanał o psie, o Border Collie. Kanał powstał z myślą o tym, żeby pokazać, że te psy wcale nie są takie jak, raczej przynajmniej ten mój nie jest taki jak każdy myśli, że te psy muszą cały czas biegać. Kanał jest o górach, kanał jest o unboxingach, kanał jest o samochodach, kanał jest o hulajnodze, kanał jest o podróżach, o koronie gór Polski, więc kanał jest taki, wiecie, no nie ma jednej tematyki, tylko jest różne, ponieważ z jedną tematyką nie byłoby tego, na co dzisiaj właśnie ciężko pracowałem, czyli liczba subskrybentów i tak dalej, także jest pomieszane, ale myślę, że coś dla siebie na pewno znajdziesz, więc śmiało wskakuj, zostawiaj subskrypcję, możesz też zajrzeć do mojego kuzyna Michał Recykling, tam do niego wejść No więc mówię, kanał jest różny. Jak gotować bez sierści psa? Powiem tak, a ty jesteś Portugalczykiem? Skąd streamujesz? Północne Niemcy. Ty jesteś Portugalczykiem, to może mów po portugalsku, skoro koszulką świecisz. Wstyd po prostu, zmień to, chyba że się wstydzisz. Nie wstydzę się. Nie jestem Portugalczykiem, a koszulkę mogę sobie nosić jaka mi się podoba, więc to jest mój live i mogę na tej koszulce nawet mieć Chiny. Także kolego, jeśli będę miał taką koszulkę chciał mieć, to taką mam. A tę koszulkę mam z tego względu, że po prostu była na przecenie. No, to mam nadzieję, że ci już wyjaśniłem. Monabo. Czyli dzisiaj jak gotować bez sierści psa. Słuchaj, ciężko jest. Ogólnie w jedzeniu, no niestety znajduje się zawsze jakiegoś włosa czy coś. No inaczej się nie da. Nie da się i na ciuchach, i wiecie, no i wszędzie jest ta sierść. I ta sierść będzie, choćby nie wiem co, i z tym człowiek musi żyć, no bo inaczej się nie da, więc biorąc psa, to wiadomo, że zawsze będzie gdzieś sierść. Czy tego chcemy, czy nie. Po prostu się nie da. Choćby nie wiadomo jak się sprzątało, nie da się. A duży proszek do prania to byłby obowiązkowy zakup. No. Jakie gasło? Nie wiem o co chodzi. No tak, Michał, tak to jest. Wiesz, na live'a wchodzą różne dzieci i tak dalej. To po prostu nieraz nie ten. Nie ma co się przejmować takim czymś, nie? Hasło. Ale co za hasło? Jakie hasło? Ej, jak miałem mini Yorka, to sierści nigdy nie miałem w jedzeniu. A, no tak, bo mini Yorki to mają włos, nie? No, może faktycznie, nie wiem. No ja zawsze miałem psa, który zawsze miał sierść, więc zawsze ta sierść była. A Yorka, no nie mam, bo chciałem mieć zawsze całe życie bordera, więc mam bordera collie, nie? Więc sierść po prostu jeść, bo to jest pies, który jest długowłosy, nie? Nie ma tam malutko sierści. Co? 2995. No. Więc tak to jest. Katarzyna Rogowska. Witam, jestem dosłownie chwilkę, a już widzę jad. Co kogo obchodzić, w co pan jest ubrany? Dokładnie. Ale wiesz, Kasiu, Katarzyno, pani Kasiu, ja się tym nie przejmuję, bo mówię, mogę mieć nawet tu napisane Polska, Chiny 3 godziny, jak będę chciał. No. Nie da się, słuchaj, nie da się
jakby trzeba było każdemu dogodzić, że mam Portugalię. Mówię, nie jestem fanem Portugalii ani nic, tylko już powtarzam po raz kolejny. Kupiłem to z tego względu, że było na przecenie i po prostu ją noszę. A nie jestem żadnym zdrajcą kraju czy jakimś tam. Gratuluję kuzyna moderatora, który wulgaryzm sypie na lewo i na prawo. Widać polski język przyrasta i ograniczenie się gwarów panów pod wpływem. Powodzenia życzę. Dzięki Ci bardzo. Życzę Ci też powodzenia. Nie przejmuj się, blokuję pajaców. Brawo. Blokuj kogo tamten. No Michał jest moim moderatorem, także ma prawo do tego, żeby ludzi blokować, wywalać. Słuchajcie, to jest kanał i tak dalej jest, no każdy prowadzi jaki tam chce. I tak z gotowania robi się jadka. No właśnie, tak, dokładnie, żona tutaj ładnie napisała. Człowiek przyszedł gotować, a tu się kuci. Kuci się. Nie kłóćmy się, rodacy. To jest tak zawsze, my się zawsze wtedy nie, jak to się mówi, zawsze się wtedy wspieramy, jak jest źle, czy jak jest jakaś wojna, czy coś, a tak każdego zastrzeliłby najchętniej. Słuchajcie, nie ma co się... Kawa z tej zaparzarki jest zajebista. Słuchaj, musiałbym Cię zwrócić uwagę, żebyś nie używał wulgaryzmów, ale uważam, że to nie jest nic złego. Że napiszę, że jest zajebista, no bo jest, masz rację. Tak jest. Ja uwielbiam z tego i piję tylko z tego. Piję tylko z tego, nie piję rozpuszczalny, no chyba, że nie mam kawy, ale ogólnie tak, piję tylko z tej i mi tak smakuje, że chociaż we Włoszech byłem, to piłem we Włoszech naprawdę kawę taką prawdziwą kawę, nie? Ale tak, no one są dobre, ale są jeszcze różne rodzaje. Wiem, że tego nie wolno do zmywarki dawać, bo puszczają tam, utleniają się czy coś takiego. Arkadowska serwer. Kłóćmy, dawajcie, będzie zasięg. Dokładnie, kłóćmy, dawajcie, będzie zasięg. Piszcie, kłóćcie się dla zasięgu. Dobra, to muszę zobaczyć Michała. Muszę zobaczyć tutaj Michała, czy już mu nabiło 1000. Nie, stanęło. A nie, w ogóle ktoś Ci tam wszedł? To jest za słaby konkurs zrobiłeś. Jakbyś powiedział, że się będziesz ciął na wizji, to byś może miało 1000 subskrybentów. Ale nie wiem, czemu takie, że ludzie wolą takie rzeczy oglądać właśnie. To wtedy tak jak ten, nie wiem czy wiecie, jak on się nazywa, Magical, tak? Wcześniej chlali tam na tych live'ach, za przeproszeniem srali i tak dalej. I ludziom to się podobało, ale mieli widownię, oni zarabiali kasę z tego wszystkiego. A ktoś jak coś prowadzi, coś co jest, wiecie, spokojne i tak dalej, to się ludziom nie podoba. Ale to nic. Nie podoba się tej mniejszości. A myślę, że moja widownia jest super. I mam tych 1000 subskrybentów, którzy mnie oglądają, subskrybują. I to mi wystarcza. Co tu jeszcze jest? Kłóćmy, dawajcie, będzie zasięg. No, tak. 14 łapek w górę. Bijajcie łapki, bo ludzie już są zepsuci. Ja myślę, że bardzo dużo, słuchajcie. Teraz już mówiłem też o tym czacie GPKDGD, jak człowiek, ja już nawet sam, wiecie, bo ja używam tego na przykład do tego, żeby pomógł mi wypisać tam tytuł czy opis i tak dalej, żebym miał jakiś tam zarys, jak to ułożyć słowami, nie? Że kiedyś to musiałem sam myśleć, jaki zrobić tytuł, a teraz pytasz się takiego czata, nie wiem, co ugotować na obiad i on ci po prostu sam tam znajduje, nie? Słuchaj, kiedyś, żeby być kimś, trzeba było mieć jakieś osiągnięcie. Teraz im większy jesteś ptusem, tym masz większy fanem. Smutny bardzo. Dokładnie. No, to tak jest, że trzeba się pokazać, że jest się gówno wartym, to wtedy ludzie to lubią. Ale nie, ja wolę się do takiego poziomu na przykład nie zniżać i mieć mniejszą oglądalność i być dalej taki, jaki jestem. Dobra panie, bo ci się ten... A właśnie, to jak już rozmawiamy, to ja już sobie przygotuję śniadanie, bo to już jest 15. Tak zaraz powiedzą, jak to śniadanie już sobie przygotowujesz? Tak, ja sobie przygotowuję śniadanie do pracy, przygotowuję sobie szybciej, z tego względu, że no żeby rano nie wstawać, nie robić, wiecie, ja rano wstaję, piję kawę, myję zęby, ogarniam twarz, czyli oczy i tak dalej, myję twarz, ubieram się i wychodzę, nie? Mam na to 30 minut, tak jakbym musiał sobie kanapki robić do pracy. Ludzie, dajcie znać, co lepsze, Audi czy Volkswagen.
A, właśnie, tak, to jak coś, to moja małżonka, Violeta Loleta. Co jest lepsze, Audi czy Volkswagen? Żona chce zmienić z Audi na Audi. Ma Audi i chce zmienić Audi, bo za małe. Nie mieszczą jej się zakupy z ciuchami. Nie żartuję. Viola, Opel, Mercedes. Właśnie, jakie macie auta? Ja mam BM-kę. No tak, panie, bo w Niemczech mieszkasz. Nie z tego względu. Kiedyś miałem też BM-kę, nie mieszkałem w Niemczech. Opel to padło. Audi Tresa. Tresa czy Besa? Audi. No bo mamy, myślimy na Volkswagenie albo Audi, a czyli żona myśli Volkswagen albo Audi, a czwórkę Volkswagen to wiadomo Volkswagen. Mercedes już był, no. Volkswagen, ale wiecie, to w tanie w utrzymaniu, nie Audi jednak, chociaż Audi już ma 270 000, nic się tam nie dzieje. Audi Tracer 200, a to nawet nie wiem jak to wygląda, Adam Żmijewski, jak wygląda Audi Tracer 200, nie mam pojęcia. Ale sobie zerknę, żono, Audi Tracer 200, cokolwiek to znaczy. A właśnie, co zrobić do pracy? Niemieckie kromki, jakby ktoś był ciekawy, zobaczcie, także jak wam polski chleb śmierdzi, to przypomnijcie sobie o niemieckim chlebie. To jest niemiecki chleb. Polski chleb to jest polski, to jest niemiecki. Więc co lepiej? Z niemieckim chlebem? Czy zrobić sobie do pracy tortillę taką zawijaną. Wy zdecydujcie. Piękne, mocne auto. Ale to będzie sobie tortilla. Dobra, czyli tortilla. Ale zobaczę sobie tego Tracera. Jak już tak kolega napisał. Jak to wygląda. Panie, gdzie ty masz tutaj ten Audi Tracer 200? Jak to było? Audi Tracer 200. Ach, to co moja żona mówiła, jak rozmawiałem z nim. No tak, tylko że to panie kosztuje 44 000. O tym mówisz pewnie. No. Najlepiej Lamborghini Huracan, jakbym miał kasę. Tortilla. Dokładnie. Tylko nie ma, panie. Jest tylko na Audi. To Chińczyka jakiegoś Tracera, przynajmniej bogactwo, wyposażenie i nowy. Właśnie widziałem, że te Chińczyki... Ja jestem tylko ciekaw, kiedy EU zamknie drogę, bo wynajdą, że wiecie, że samochody, że są niebezpieczne, że coś tam, i zrobią tak, że nie będzie można tych chińskich samochodów sprowadzać do Europy. Tomasz Siuda. Widzę, musisz sobie walnąć baranka o ścianę. To tylko wymieniacze. Dokładnie. W Niemczech, słuchajcie, musiałem sprzedać swój samochód. Co prawda nie był stary, był 2007, no może był stary. A 300 000 miał przebiegu, nikt go nie mógł naprawić i naprawiłem go pod domem. Więc szukamy niemieckiej technologii z tego względu. Zrobić na tym? Zrób na tym. Z tego względu, żeby Niemcy mogli to naprawiać. Nie? Dlatego niemiecki samochód musi być. Znowu cebulę będą się obierać? No tak. Dobra. Panie z przeceny. Widzicie, tak się żyje w Niemczech, że się kupuje przecenione rzeczy. 40 centów. I koszulkę z Portugalią, o którą jest taka wojna, że nie jestem Polakiem. Tak, 40 centów, ale jeszcze nie jest przeterminowane, jest dobre. Dobra, to ketchup i musztardę. Ketchup
Ale może to was, że jestem jednak Polakiem. Widzicie? Jestem Pudliszki, wspieram naszą polską. To jest w ogóle Polska, panie? Tak. Wspieram Polaków. Dobra. Robimy sobie kanapki. Jak to w Niemczech był, to wie, co to jest, nie? Pewnie każdy napisze, że najgorsze gówno. No może i tak. To EU. Kuźwa, ale szczery. No, to dlatego mówiłem, że to tak jak mówiłaś. To EU, to dekatonianty wprowadzają przepisy. Dokładnie, to jest tak piszesz. Ja mam Opla Mokkę na full opcji z 2013. Żona sobie chwali, a ja muszę się jakimś biedakiem Suzuki bujać. Dobre auto, ale zero mocy. Ja patrzyłem na Suzuki. Tylko że drogie były. No i małe. Ja potrzebuję kombi z tego względu, że dla psa, no i po prostu jesteśmy dziadkami, patrzymy, żeby było coś większego. Ale Mokka, no. Mnie osobiście denerwuje płacenie gotówką. Dla mnie to dramat, ile kolejek jest przez to. Właśnie gotówką? Właśnie w Niemczech, chyba że zależy jaka część Niemiec. Bo my przeważnie to wszędzie właśnie chcą, żeby kartą. Ja to nawet, słuchajcie, byłem w salonie BMW, bo wymieniałem olej. Tak, olej w BMW, tak, wymieniałem w salonie. Chciałem zapłacić gotówką, to mi powiedzieli, że nie, że tylko i wyłącznie kartą. Dlatego się tutaj dziwi mi, że gotówką. Gotówka to wolność, dokładnie. Gotówka, wiesz, gotówką nigdy nic nie będzie widać. Nawet tutaj są restauracje, na przykład jak jest chińska, czy jakaś tam mongolska i tak dalej, to jest napisane tylko gotówką, żeby nie mieli do tego wglądu, a jak jest coś płacone kartą, no to widać, wszystko widać, nie? A nie, patrzcie jak twoje te. Dobra, ładnie się pali. Znaczy nie pali się, tylko piecze. Cash is king. Tak, gotówka to wolna racja, dokładnie. Nikt tego nie widzi i nikt tego nie skontroluje. I dlatego chcą to przestaną produkować banknoty, to będzie koniec. Właśnie chcą do tego dojść i chcą, żeby wszędzie była płatność właśnie, żeby gotówka była elektroniczna, nie? Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, ale co my możemy? Można iść protestować? Można. Widać? Nie widać. Ja sobie robię takie tortille. Zrobię sobie 2. Jak coś, to ketchup, no nie ja. I musztarda, słuchajcie, ta musztarda jest mega. Co prawda droga, bo 2 euro prawie, ale jest tak pyszna, że... Bo nie z tobą trzeba zaraz iść jeszcze na dwóch chyba. I łyżeczka musztardy. Ładnie rozstegujemy. Właśnie muszę jeszcze cebulę jedną sobie obrać. Płatność kartą na przykład 50 euro w końcu, jak to 50 euro, a banknot do samego końca ma swoją wartość. Jak lubisz gotować? Z głowy to polecam gulasz z ligawy wołowej 409? Żono, co to jest? Gulasz z ligawy wołowy 409. 400 gram kurek, a tutaj mi ktoś ten... A. Ale możesz mi napisać to zerknę. Tylko nie jakieś głupoty, nie? Słuchajcie, ja tak lubię. To jest tak wymieszany, ten, wiecie, to jest kebab biedy, o. Ale to jest takie smaczne. Można tam wszystko dawać. Cebulę miałem brać znowu. Cebulę czerwoną. To jest ta cebula czerwona z tej paczki za 3 euro. Nie no, to sam dużo gotuję. Na tortille Albin mogę sobie kupić jogurt grecki, doprawić, miał być tzatziki lepsze niż ten ketchup, mówię ci. No widzisz, mogłem. Teraz już za późno, panie, wszystko pozamykane. Zresztą w Polsce chyba też jest, w Niemczech przecież pozamykane wszystko, nie? Chociaż nie, raz w miesiącu jest otwarte, czy jak to było? Tak, chyba raz w miesiącu.
Ale muszę bez czosnku zrobić, bo będę śmierdział, a tam w pracy, wiecie. O, czosnek śmierdzi. A, prywatne sklepy są pootwierane. No tak, ale coś też tam, wiem, że kombinowali przecież, nie? Kombinowali coś z tym, że jak były usługi wysyłkowe, to wtedy można było mieć otwarty sklep, nie? Było coś takiego, ale to chyba też już nie. Musieli to zmienić. A tak, zrobię sobie 2 tortille do pracy, będę miał spokój. Jedno tu mamy. Zawinę ładnie w srebereczko. Jeszcze pomidora, panie. A to jak 2 tortille, to 2 pomidory. Panie, nie spadnij. Znaczy mam na tym w ogóle. Położyłem was na czajnik tam. Na czajniku jesteście. Cały dzień z gotowania dzisiaj. Tortilla to. Krój. Krój, nie gadaj. I noże, które są piekielnie ostre. Słuchajcie. Reklama dla nich. Nikt mi za to nie zapłacił. Jakby ktoś kiedyś chciał, to... Ile je mamy? 3 lata? 3 lata te noże. Nie są tępe. Są z możliwością ostrzenia, tam jak się wkłada, one się ostrzą same. Mega. Reklama Zwillinge. Pół cebuli chyba starczy. U mnie puby, sklepy spożywcze i restauracje otwarte. Ja nie pamiętam w ogóle, kiedy ja byłem w pubie jakimś, słuchajcie, Kiedy ja byłem w pubie? Chyba jak kończyłem w Polsce pracę. Nie, tutaj byliśmy. Tak, ale tutaj to tego się nie liczy. No, ale także w takim porządnym pubie to byłem chyba w Polsce ostatni raz. W anglijskim! A to my nie byliśmy w pubie żadnym. A tak, ale to byliśmy tylko zjeść. Oczywiście niemieckie najlepsze. Tak. Dobra. No będzie niemiecka mortadela, panie. Bez szynki nie masz? No nie masz. Akurat te mi smakują. Nie wiem czemu, ale mi smakują. O takiej tortilli to o. Plastereczki. Wszystko sobie pokroję. Zrobię sobie 2 tortille i już będę miał z głowy. Do tego wstanę. Umyję zęby. Wezmę plecak. I zapomnę tortilli pewnie. Ale się rozgadałem. Matko, ile to już jest? 120, już 3 godziny. Ludzie. 3 godziny live'a. Dobrze, panie, powiedz. Tłucz godziny. Nie no, nie ukrywam, że potrzebuję trochę godzin też. Do tego, żeby wejść do programu YouTube'owego. Pewnie dużo glutaminy sodu to smakuje. O, nawet, no pewnie tak. No wiecie, to nie jest to, co się ja mam taką, nie wiem czy pokażę, a może wam pokażę. To się nazywa szybkowar, samowar. Pewnie dużo osób to korzystało. Ja to często robiłem w tym, tylko że po prostu nie mam przepisów jakoś. Mi nie wychodzi to tak, jakbym chciał. Ja nie lubię, jak kiełbasa ma jakieś żyłki i tak dalej. I taki szybkowar, do tego woreczki są. Fajnie tutaj wkłada się termometr i... No i w tym robiłem swojego czasu te rzeczy, nie? Żeby nie jest właśnie takich No ale to jeszcze trzeba zmierzyć. Muszę to oddać mamie. O ciebie nic nie
nie ruszam, Monisiu, tutaj. Leżysz ładnie. No ale masz rację, pewnie tam jest. Pewnie tam jest. Najlepsze niemieckie. Ale co? Auta. A, to chyba auta. To najlepsze niemieckie. No tak mówią. Nie no, ale niemiecka motoryzacja, jeśli chodzi o BMW i tak dalej, to no mają dobre te samochody. Z tego względu, że pewnie Polacy tam pracują. Ja mówiłem o nożach. A, no dobra, tak. No to są niemieckie chyba właśnie. Te Zwillinge? Jak one się nazywają? Chyba tak. Są bardzo drogie były, ale naprawdę sprawdzają się. Mamy tutaj i w Polsce też mamy z tej samej firmy. Zresztą te same. Bardzo dobre są. Dobra. Ogórka. Muszę tak zrobić, żeby na 2 starczyło. Znaczy, to widać, że to się chce samemu kroić, nie? Żona zresztą się przekonała na swoich paluszkach nieraz. Witaminę sodu czy coś innego. Wszędzie to jest. Wszędzie A oni mówią, że olej jest niezdrowy. Polecam keto. To chyba dieta. Nie wiem jak keto wygląda, ale ja jestem mięsożerny. Więc muszę mięso jeść, bo bez mięsa nie będę mógł pracować. Nie będę miał siły. Zaraz się zrobi jazda o mięso. Wy zabijacze. Ale ktoś tutaj mnie Jak to jest, że ja w Irlandii, widząc małżeństwo z 2 dzieci z daleka, wiem, że to Niemcy, nawet nie słyszą, po jakimś rozmawiają. Z tego względu, że to widać, że to są Niemcy. Nie można tego wytłumaczyć, ale faktycznie tak jest. Żeby zdrowo jeść, trzeba wyjechać w Bieszczady. To ja mówiłem małżonce, a małżonka nie chce. A tutaj mi pisze. Tutaj ktoś napisał, jesteś wielokulturowy, koszulka Portugalii, na lodówce flaga Polski. Słuchaj, pewnie nie byłeś od początku. Tak, koszulka jest z tego względu, że była na przecenie i ją kupiłem za 3 euro kiedyś i nigdy w niej nie chodziłem. Dzisiaj ją założyłem pod swetr. No i że mi było za gorąco, ktoś tam napisał, że... Tak? A, no widać. A tego zaraz usunię. Ja jestem Polakiem, tak, masz rację, tam jest flaga Polski, jestem Polakiem, mieszkam w Niemczech, a koszulka faktycznie jest portugalska, ale to do niczego nie zmierza, to jest po prostu z tego względu, że była tania. Oni się jakieś dziwnie... Są jakieś dziwne, ubierają się, widać od razu. Tak. Portugalia jest piękna, w czym problem, bo nie wiem. A. Wystaw na licytację, dobrą kasę zrobić. Za koszulkę? No musiał być panie popularny. Ja nie jestem popularny, ja mam tylko 1000 widzów, 1000 subskrybentów, chociaż dla mnie to jest bardzo duży sukces, że mam tylu subskrybentów. Słuchajcie, jeszcze mi brakuje czegoś. Na licytację, nie, na licytację to mogę coś innego. O, nie, sygnet, bo to prezent od żony, nie wiem co na licytację. Mogę starą grę jakąś na licytację dać, bo mam gry stare jeszcze. Nie, ale coś kiedyś widziałem, że ludzie majtki używane dają panie na licytację, ale to już jest, nie wiem, choroba jakaś. Majtki noszone. Co? No pewnie tak. Aha, to dobra. Słuchajcie, zobaczymy, czy jest ostra. Panie, w oko nie bij z tego nora. Ta jest ostra. Randkę ze sobą dla jakiejś pan. Ciekawe, co żona na to. Co?
Randka? W ogłoszeniu napisz, że to koszulka Cristiano Ronaldo. Młodych i głupich nie brakuje, którzy by wyłożyli na to kasę. Żona to tam komentuje jak coś, także żona wszystko widzi. Żona jest na mojej tej. No, faktycznie tak. Do Cristiano Ronaldo chodzi, chociaż mówią, że nie wiem, ale mówili, że do Lewandowskiego jestem podobny w pracy. Dużo osób mówi, o Lewandowski. I do Mr. Bean, do Jasia Fasoli też mówią. Jak on na mnie nie patrzy, Jaś Fasola. Ale nie wiem, czy z tego względu, że podobny, czy z tego względu, że ja lubię taki dowcipniś w pracy. Dobra. A jak się moje te znowu... Ale tam ta strefa, czyli licytacja męża na randkę to przy ciebie. No wiem, tylko nie wiem o co chodzi. Pani na licytacji napisałam, że jestem konserwatywna, że jedna żona, jeden mąż. To nie A szanowna małżonka ogląda Terminal z Tomem Hanksem? Małżonko, oglądałaś? Terminal? opisuję, nie. Żona zaraz odpisze, ona jest tam. Nie wiem, co to jest. Ty, panie, nie podpowiadaj tytułów, bo żona jest taka, że ona będzie tam siedzieć cały dzień. Ona będzie siedzieć całą noc, będzie miała oczy tak o i będzie Star Warsy oglądała. Nie podpowiadaj filmów. Ja muszę konta blokować na Netflixie i na Disneyu. Hasła muszę w laptopach zakładać, panie. Nie, ale tak śmiechem, kikiem tak jest. Czyli licytacja męża na randkę nie wchodzi w grę. A. Co? A z kim? Na pewno jest żadnym panem, panie. Absolutnie. Z panią też nie, ale z panem? Nie. Boziu, nie. Nie no, panną, no. Dobra, Słuchajcie, no wiecie, ja wiem, miłość miłością, ale no... Ja się nie wypowiadam na ten temat, bo ja mam swoje zdanie, jedno, kropka, koniec. Napisałaś? Mąż i łapy wodu pięść. No. Moja żona jest, wiecie... Gdzie znajdzie takiego drugiego? Nie znajdzie. Więc chroni. W stadzie. Dobra, co jeszcze bo to jest dupa, tam jest mało tego wszystkiego. Co tutaj mam? Cebulę? Jakoś wczoraj mieliśmy więcej tego wszystkiego. Dodaj tej kiełbasy jeszcze. Znaczy kiełbasy. Martadeli, panie, nie kiełbasy, martadeli. No co jeszcze dodać? To musi zostać na drugą. Cebuli dodaj więcej. Będziesz śmierdział w pracy, to cię wyrzucą. Wystawiam na licytację, dobrą kasę dostaniesz. Portugalia jest piękna, w czym problem? Bo nie wiem. A nie, to już w ogóle mi tam przyleciało. Pięknie, żona wojowniczka. No, tak. Żona, wiecie, wie o co walczy, nie? Jak panna, to nie kawalera szuka. Miłość jest tylko wtedy, kiedy kręci się biznes. Dobra. Coś mi mało na tych, ale mi coś brakuje. Ja bym czosnku tam dał, ale będę śmierdział czosnkiem. Oliwki? Nie wiem co dać. Paprykę? O, może... Papryka jest, o! Wezmę paprykę żony. Wezmę paprykę, żona robiła. Terminal to film o mężczyźnie, który utknął na lotnisku, bo jego paszport został unieważniony, ponieważ w wyniku wojny jego kraj przestał istnieć. No, że ostry to by zaraz kosę dostał. Panie! To nie tylko jeden. Wiesz. Ona ma do wyboru, który? Czy tym szybko? Czy tym? Czy tym bardziej boli? Wiesz, do wyboru, do koloru, więc trzeba uważać. No, zwłaszcza, że słyszy wszystko. Nie podpuszczajcie tutaj. Czyli Sławko nie, tylko biznes. Sławko. Dobra, wyciągaj panie paprykę od żony i powiedz, że przepyszna jest, bo ci wbije faktycznie tą kosę. Nie, no pyszna jest. Żona, naprawdę zrobiłaś pyszną paprykę. Jest tak pyszna, że ją podzielę na 3, żeby oszczędzać. Nie, no dobra jest, oczywiście żartuję. Napisz firmę tych noży, proszę, sprawdzę sobie.
To się nazywa Zwilling chyba. Wiesz co, ja dla ciebie Jak? Tak. Są noże i tylko musisz szukać takie, żeby były właśnie samoostrzące, ale zaraz ci tym. Żono, ty możesz napisać właśnie, bo może pisać faktycznie, ale ja ci może pokażę je. Bo ja to kupowałem. Chyba 160 euro opłaciłem za nie. Noże Zwilling. Tylko to są... To są te? Tak, to są te. To są te noże. Tylko że są czarne, nie? Znaczy, że jest czarna obudowa. To są te noże, nazywa się Selbstschärfender, czyli że samoostrzące. One muszą mieć w środku... Tak, no ale tego nie jestem w stanie zmienić. Muszą mieć w środku, może ci pokażę, może się uda. One w środku tutaj mają, jak zajrzysz, jak wkładasz ten nóż, to on się automatycznie tam ostrzy, nie? Każdy jeden. Jest taki... No taka ostrzałka. Jak wkładasz, to one się ostrzą. Naprawdę są warte polecenia. Bo ja mówię, bez tych noży to nie ma gotowania. Na tych nożach się... Naprawdę, wiecie, dobry nóż w kuchni to podstawa, nie? Dobra. Tam się jeszcze piecze wszystko fajnie. Mam screena, ok, fajnie. Strefa komfortu, skacze z tematu do tego jak pszczółka Maja. Dokładnie. No nie, BMK, noże za 160 euro, jutro wyjeżdżam do Niemiec. Słuchaj, to były jeszcze noże, jak naprawdę nie zarabiałem dobrze. I znaczy, nie mówię, że dobrze zarabiałem, bo zarabiałem lepiej, ale to jest, ja zawsze kupuję coś, co po prostu wiem, że to funkcjonuje dobrze i tak dalej, nie? Więc te noże kupiłem z tego względu i to były pieniądze najprawdopodobniej odłożone, które miałem gdzieś tam jakieś zaskórniaki, to nie było tak, że wziąłem sobie z portfela i poszedłem te noże kupić, nie? Więc no tak, to jest akurat dużo kosztują, ale mówię, ja w kuchni dużo spędzam czasu, więc noże muszą być. No BMK też, na BMK słuchaj, no też musiałem pracować na nią, nie? To nie jest tak, że poszedłem i sobie ją wziąłem w kredycie czy coś tam, nie? Musiałem na samochód też pracować. Czy cię zapraszam do Niemiec? No, zapraszam cię, jakbyś chciał zarobić, ale naprawdę nie jest... Początki są bardzo trudne. Moje 5 lat. 5 lat minęło, jak dostałem umowę na stałe. Także z jednej pracy mi nie przedłużyli umowę i dopiero tak. A, no właśnie, i gorzej to wygląda sytuacja z pracą jak w Polsce. I ja pracowałem na 2 etaty. Pracowałem w filmie w jednej i później oprócz tego jeszcze na 450 bazys też pracowałem, więc musiałem z jednej pracy iść do drugiej. W soboty, w weekendy, jak ludzie sobie chodzili i gdzieś tam do restauracji, ja po prostu za przeproszeniem myłem przystanki autobusowe. Dosłownie przystanki autobusowe w zimie, gdzie było zimno, gdzie mi palce odmarzały i chodziłem i musiałem myć jeszcze jakim prymitywnym sprzętem, a w swoje 30 urodziny to chodziłem na tak zwany Unkraut, czyli wyrywałem chwasty z przystanków autobusowych z synem. Syn poszedł mi pomóc w moje 30 urodziny. Także dlatego ta BMK owszem jest, ale musiałem naprawdę zapracować na tym. Oczywiście tutaj nie mam nic złego, że napisałeś, no ale tak to jest. Co to jeszcze jest? Mam screena, aha. No, ale mówię, jak do Niemiec chcesz, to śmiało zapraszam. Wiesz, trzeba się naprawdę przekonać na swojej skórze, że tutaj jest ciężko i trzeba się po prostu nieraz, wiecie, zamknąć gębę i nic nie mówić i poniewierka i tak dalej. No, tak, no początki są ciężkie, ale żeby dostać gdzieś umowę od razu na stałe, nie, nierealne. Może w innych częściach Niemiec, może tak.
No dobrze to brzmi, sprawdzę. No, super. Ale tak, naprawdę noże są fajnie. I tak też bzykam, tylko że jak Gycio, a nie Maja. Kolega, ja już 6 rok DE, jak dla mnie, niech ci się powodzi, żartuję sobie tylko. Nie, ja wiem, ja absolutnie mówię, jak zaznaczyłem, nic nie mam do tego, że napisałeś taki komentarz, ale sam wiesz zresztą, że może jest po prostu ciężko, nie? Że nie jest tak jak się... Ty, sera nie dałem, że... No, że trzeba, no orać, wiecie. Ja pracuję od poniedziałku do piątków, soboty. Jak mam pierwsze zmiany, więc pracuję. To nie ja, to ketchup. No i... Co ci mówiłem? No już nie wiem. No, że trzeba orać. 6 dni w tygodniu pracować, żeby coś odłożyć i tak dalej. To już nie są te czasy, jak były marki czy coś, że się żyło. W Polsce już się dużo lepiej ludziom żyje niż tutaj w Niemczech, nie? Najgorzej jak się coś nie spodoba, to trzeba mu to mówić, a nie zamknąć. Najgorzej jak się coś nie spodoba, to trzeba... No tak, tylko wiesz, tak jak na przykład nie masz umowy na stałe i tak dalej, to wiesz, i ci zależy, bo no to trzeba nieraz... Monio, coś ci śni. Czy idzie coś odłożyć? Idzie. Idzie coś odłożyć, tylko nie chcę mówić tu o swoim życiu i tak dalej. Zależy kto jak dysponuje pieniędzmi. Jeśli jesteś, tak jak ja na przykład jestem osobą, gdzie po prostu wolę sobie odłożyć i dopiero coś sobie powiedzmy kupić, niż iść powiedzmy i wziąć to w kredycie. Bo to wiecie, w kredycie to jest najłatwiej, to jest takie udupienie, nie? Że idziecie, bierzecie sobie w kredyt, ale jesteście udupieni na jakieś 2 lata, czy tam powiedzmy 3 lata, jak bierzecie samochód. No, samochód jak kupowałem, to kupowałem za gotówkę, nie wziąłem ani 1 euro z banku. I odkładałem 10 lat na ten samochód, żeby było jasne, żeby nie było tak, że kupiłem samochód, idzie odłożyć, mówię, idzie odłożyć, no tylko 2 osoby muszą pracować, bo jest za mieszkanie trzeba zapłacić, za mieszkanie około tam, razem z rachunkami mi to wychodzi 1000 euro, mnie około 1000 euro, ubezpieczenie, jedno, drugie samochodów, sztoja, to ubezpieczenie prywatne, to tamto wychodzi 1000 euro. No i jak zarabiasz 2000, no to sam sobie możesz odpowiedzieć na to pytanie. A wiadomo, jeszcze jakiś ciuch trzeba kupić, gdzieś pojechać, wakacje, urlop. No i tam taka kasa idzie, nie? No ale około powiedzmy tam 500 euro jesteś w stanie odłożyć. O, może tak. Miesięcznie. Sam. Dużo, kurde. Ja byłem kierownikiem... A tutaj coś w ogóle, strefą... Aha, to już to jakieś ruskie, czy co to? Ja byłem kierownikiem sklepu i ostatnio zamknięto sklep i wszystkich zwolnili. Koszta czynszu energii elektrycznej zeżarły sklep. No. Dużo, kurde. Ja 1300 euro płacę za wynajem domu. Widzisz, ja ci ogólnie powiem 650 płacę za samo mieszkanie. 650, do tego dochodzą prąd, ogrzewanie i tak dalej. To wychodzi tam 130. No i reszta to są ubezpieczenia, samochód. Za samochód płacę miesięcznie 150 euro. Za miesięcznie. Tylko wiadomo, że full kasko, nie? Czyli wszystko tam jest. No ale 150 euro to słuchaj, to jest 600 zł, nie? Za miesiąc. Żona na przykład płaci 60 euro za ubezpieczenie małego samochodu. Więc ubezpieczenia to są bardzo drogie. No i oprócz tego trzeba mieć ubezpieczenie, wiecie, jak pies coś zniszczy i tak dalej, bo mam psa. Więc tutaj oni są bardzo roszczeniowi. Cokolwiek nie zrobisz, to wiecie, to Versicherung. No tak, no jak my komuś też zrobimy, tak, my też. Więc to jest... Irlandia ma od lat kryzys mieszkaniowy. No tutaj widzisz, że w Irlandii pewnie inaczej się też zarabia, nie? Pewnie jest inaczej, bo tutaj taka stawka takiego, ile? 13 euro? 13 euro, jeśli ktoś tak powiedzmy by, takie chyba minimum, to jest 13 euro. To ile? Czy 16 euro? No minimum jest 13.
No brutto, no 13 euro. Ja mam trochę więcej, ale u mnie dzieci niszczą, pies już odjechał. Jakiego psa miałeś? To ty co miałeś tego Yorka? Nie, mój pies mówię, mój pies nic nie niszczy. Jany jest taki, on teraz właśnie leży tam. Teraz wam może pokażę, jak on grzecznie leży. Ty panie obiad miałeś robić, a nie gadać cały czas. Weź się za obiad. Jorka, tak, no. No to zobacz jak... To może jeszcze ktoś będzie. Zobacz. Tak wygląda pies border collie, który musi cały czas biegać, nie? Także takie one są. O. Leży i śpi. I oczy ma zamknięte i można go wszystko z nim robić. No. Szwagierka miała Yorka. Ale Yorka też można fajnie wychować. To nie jest tak powiedziane, że one tylko szczekają i tak dalej. Widziałem, sąsiadka miała, zresztą teraz jest zdech, sąsiadka miała fajnego Yorka, który był bardzo spokojniutki, nie? Dobra, słuchajcie, ja to będę zawijał. Ale jutro zrobię tam smaka w pracy wszystkim. Wiecie co mnie najbardziej wkurza w Niemczech? Że oni się patrzą co jesz. To jest takie irytujące, tak mnie denerwuje. W Polsce to tak człowiek zachowuje. To się spyta, nie wiem, co jesz dobrego, a oni dosłownie patrzą tak ci w talerz albo w miskę, którą wiecie, którą tam się ma. Znaczy w miskę, w tym co się przyniosło jedzenie, nie? To jest bardzo denerwujące. Nie, w Polsce tak raczej mówię. Ja się z tym nigdy nie spotkałem, żeby ktoś tak robił. Owszem, ktoś się spytał, co jesz, ale nigdy nie było, że się tak patrzyło. O. A ile utrzymanie takiego domu? A to żona. Miałem 15 lat. Cudo, to mój znajomy miał takiego w bloku i pies był nauczony, że w domu może szczekać tylko po cichu, na dworze normalnie. Wow. Ja ci powiem o szczekanie, jeśli chodzi, to mój praktycznie szczeka, jak się z nim tam bawi i tak dalej, ale ogólnie nie jest szczekający. Przy zabawach i jak go chce wziąć na rower, to wtedy bardzo ujada. Jak na przykład jedziemy rowerem, czy tam hulajnogą, no to wtedy ujada strasznie, ale tylko przez te pierwsze i się bardzo ekscytuje. Jest bardzo podekscytowany. Ty, a gdzie jest folia? Tu jest folia. A i bardzo... I szczeka jak dzwoni do dzwonku. To akurat jest jego wada. Słucham? No. Komu zrobić tortillę? Powiedz żono, taty tortillę, ja tam z głodu umieram. No ja wiem, ale piekarnika nie przyspieszę, bo tutaj zeszło trochę. Następnym razem będzie lepiej. Przytuję sobie wszystko i wybacz. Po co tak mówisz po cichu, jak ona słyszy wszystko? Dobra. Aj, wiecie co, jestem głodny, że muszę zjeść tej mortadelli. Tak, w Niemczech. Życzę dużo subów. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj mnie przekieruje przez suba. Pozdro. Strefa komfortu. Super, że byłeś. Dzięki, że byłeś bardzo aktywny. Cieszę się bardzo i no na pewno tam jak zostawiłeś subskrypcję, to pewnie tam będę ci gdzieś wyskakiwał. Zawsze mówię, jak ci się nie spodoba, to wcale nie musisz oglądać. Subskrypcję zawsze możesz zostawić. Mi to pomoże. A ty będziesz po prostu przewijał, jak będziesz wziął mój ryj. No to trzymaj się. Dobra. Słuchajcie, oficjalnie sprzątam to, bo jestem 3 godziny z wami już. Sprzątam to i idę do małżonki, bo mamy niedzielę, jest godzina 16. Aby żeśmy tylko troszkę byli ze sobą. I
No i jemy ten obiad, który robię i robię. Ty, dałem tam ser? Czy znowu sera nie dałem? Teraz już nie wiem, teraz już za późno, już włożyli do lodówki. Chowaj to. Tak. Chowamy, sprzątamy i się z wami będziemy żegnać. Jeszcze muszę zrobić miniaturkę, albo żadnej nie będę robił. No, bo tu wszystko widać, co w lodówce masz. Jak to widzowie wszystko wyczajają, że tam jest flaga Polski, że to Portugalia? Trzeba patrzeć przed nagrywaniem, co się ma. Nie ma nic złego. Wiem, wiem. Na lodówce są magnesy, a to, że flaga... Sprzątamy ten bajzel. 9 osób zostało. O! Chyba wszyscy też poszli jeść. To było czyste? Czyste. No. Dobra, słuchajcie. Jeszcze tylko wam pokażę w piekarniku, jak to wyszło. Znaczy jeszcze chyba nie jest to wyschnięte. Jeszcze chyba nie jest skończone, ale... Tutaj bio odpadki. Nie, bio odpadki. Folia, co to jest? Ja idę grać. Ja masz Battlefield, a to jest ten nowy Battlefield? Bo ja właśnie, to masz pewnie piątkę, czy na czwórkę też jest? Szóstkę, nie, to już nie wiem który, bo jest ten nowy. Ja chciałem sobie kupić, ale chyba 70 euro jeszcze kosztuje. Najnowszy, no to daj kurde znać kiedyś. Bo nawet nie widziałem trailera, ale chłopacy mnie namawiają, żebym to wykupił, że będziemy grać wszyscy i później pójdziemy na zwolnienie. Więc chcę sobie tego Battlefielda kupić, chociaż też pierwszą grę, którą teraz chcę, to Silent Hill. Ja jestem fanem Silent Hill. Wszystkie części grałem, więc Silent Hill to jest taka gra, no ale Battlefielda też bym popykał. No ja mam piątkę jak coś, konsolę. Nie wiem, czy ty jesteś fanem Xboxa, czy jesteś fanem PlayStation, czy na komputerze w ogóle. No, dobra, ej, porządek jest. Porządek jest. Ale jak jest porządek, to muszę to wyciągnąć i wam pokażę chociaż. Czekajcie. Gdzie tu jesteście? Tu jesteście. Trzeba wam pokazać, co tam wyszło, czy w ogóle czy to wyszło. Ja gram na PC. No ja właśnie nie umiem tą myszą tam, kurde, jakoś mnie. Całe życie grałem zawsze na padzie, nie? Wiem, że też można grać na tym, ale dobra. To trzeba mieć też dobry komputer, a takiego nie mam, takiego dobrego. PlayStation jest łatwiejsze, bo każda gra ci wtedy pójdzie, nie? Chociaż GTA 6 chyba tam coś ma tam, że trzeba dodatkową pamięć wykupić. Dobra, wyciągam to. Się zdążyło już upiec pewnie. Czekajcie. Albo ci się spaliło. Spaliło ci się, panie. I teraz łup. Jeszcze zamykam. Kto jest ciekawy? Kto jest ciekawy? Czekaj, żeby było dobrze widać. To będę musiał teraz bez góry trochę przypiec. Zobaczcie, zdążyło się upiec. Co? To jest słabo. Nie łyżę się. Gdzie jest mały widelec? Tu jest mały widelec. Nie no, ziemniaki są już miękkie. Ale muszę zostawić to jeszcze chyba bez przykrywki.
Powiem tak, za mało trochę jest. Za mało są przypieczone, jeśli chodzi o ten. Że nie ma, ja lubię takie jak skórka, jest taka chrupiąca. To jest w ogóle nie ten, teraz muszę dać bez przykrywki. Dawaj magę, panie. Dawaj, panie, magę trochę. Nie wiem, czy ja używam magii na przykład do pierogów. Jesteśmy fanem magii. Dobra. Dobra, wkładam to jeszcze na ten. Widzowie. Ja gram też na padzie od PlayStation 5. Widzowie, wkładam to i się z wami żegnam. Bardzo wam dziękuję, że byliście. Że dotrwaliście do takiego końca, bo jest 18 widzów, którzy oglądają prawie cały czas, a było nawet, że po 180 osób, także jest bardzo fajnie. Dziękuję, że byliście ze mną, że mogłem dla was gotować, chociaż nie spróbujecie, ale zrobię opinię później. Że napisaliście komentarze, że mam nadzieję, że wam się podobało, że nie pokuliście się tam, co niektórzy, chociaż tematów było dużo, miszmasz takie, ale wiecie, to miało być takie luźne, bez żadnego tego, także pamiętajcie, koszulka będzie. Do następnego live'a muszę polski sobie kupić, bo tutaj mnie ten zrugali za niektórzy. Nie wolno pokazywać klatki dla psów, bo nie wolno psa trzymać w klatce. No i co? Dobra. Kończę tego live'a. Dziękuję, że byliście. Fajnie, że zostawiliście łapki. Wbijajcie jeszcze do Michała Recykling, jeśli tam jesteście aktywni. 14 osób. Bijcie mu komentarz, subskrypcję, łapkę do góry. I co? I widzimy się za tydzień, za 2. Myślę, że za tydzień może jeszcze, a jak nie, to na pewno za 2 tygodnie u Michała Recykling. Do niego się wybieram. Więc trzymajcie się, na którymś znajdziecie. Trzymajcie się. Pa, pa.